bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj, jak co tydzień, chciałbym powiedzieć, pomówimy o tym, co tam w Hormudzie, ale akurat jest okazja specjalna, panie i panowie, ponieważ, no, zdarza tak się czasami, a dzisiaj świętujemy. Tylko tutaj włączę jedną rzecz, proszę bardzo, i wszystko poszło, zgadza się. Dzisiaj, panie i panowie, świętujemy. Otóż taka ładna okazja. Jaka? Już wam mówię. Jest 12 000 subów na YouTubie. Dziękuję wam wszystkim bardzo za to. Jest 6 milionów. No, kiedy przyszedł pomysł na robienie tego odcinka, było 6 milionów, teraz już jest prawie 7 milionów wyświetleń, więc jest całkiem sympatycznie. Dziękuję bardzo. Mam w tym momencie jest ponad 3000 obserwujących na TikToku. Bardzo ładnie, bardzo dziękuję. Jest 15 000 obserwujących na Facebooku w grupie, więc jesteście niesamowici i to mnie bardzo urzekło. Oraz jeszcze wyszło co? Tak, jeszcze wyszło 2000 obserwujących na Instagramie. Więc z tej okazji stwierdziłem, że dzisiaj troszeczkę poświętujemy, dzisiaj troszeczkę zrelaksujemy. Wiem, że ostatnio nie było wesoło, ponieważ odszedł od nas mistrz, no jak najbardziej David Lynch, facet, którego Zagubioną autostradę uwielbiam, zakochałem się w niej dawno temu, no ale akurat jakoś tak wyszło, że o nim sobie pewnie pomówimy za tydzień. Bo taka będzie sytuacja. Słuchajcie, dużo dzisiaj rzeczy jest, jak najbardziej, także będę odpowiadał na wasze pytania, więc możecie spokojnie wrzucać pytania w komentarzach. Nieważne na której platformie oglądacie, bo jest rzeczywiście tego całe mnóstwo, bo jesteśmy na Facebooku, YouTubie, Twitchu, Instagramie, a także na TikToku, panie i panowie. Jeszcze jesteśmy na YouTubie pionowym, także jesteśmy w dwóch miejscach, także możecie dawać pytania i tu, i tutaj. Sobie przy okazji muszę jeszcze wyłączyć dźwięk z TikToka, żeby mi tutaj nic nie ale jest w porządku. Dobra, możecie dawać, będziemy zgadywać, będę odpowiadał. Co jeszcze? Ty widzicie, mam dla was tak, aktualizację mojej kolekcji. No nie tylko i wyłącznie filmy, ale również i książki, i komiksy, bo tego rzeczywiście jest całe mnóstwo. Tego się rzeczywiście bardzo dużo uzbierało, więc o tym sobie będziemy sobie jak najbardziej gadali, będę wam pokazał. Cześć, Jason Kruger, witam cię bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteś, fajnie, że wbiłeś, że tutaj jesteś. Więc taka to oczywiście jest sytuacja. Za tydzień oczywiście już wrócimy do naszych normalnych odcinków, aczkolwiek odcinków na żywo, aczkolwiek rzeczywiście będzie się działo, ponieważ ostatnimi czasy, no w tym tygodniu troszeczkę dużo pooglądałem, nawet zacząłem oglądać seriale, a dobrze wiecie, że ja z serialami jestem bardzo na bakier. No rzeczywiście akurat tutaj, jeżeli chodzi o seriale, to inaczej, lubię je oglądać, aczkolwiek mam ten jeden wielki problem, otóż zajmują one całe mnóstwo czasu i ja wolę obejrzeć w 2 godziny, mieć film z głowy, jak na przykład wczoraj oglądałem, co to było? Dzieci Kukurydzy 8, Dzieci Kukurydzy Genesis, o jesteś. Powiem tak, jeszcze nie zdecydowałem, czy to będzie bluzgana recenzja, czy nie, ale jest po prostu tak, wiesz, pół na pół, bo może być naprawdę grubo, gdyż jak dostajemy film, który nie ma fabuły, który coś miał dobrego? Tak, był jeden dobry motyw, to mi się rzeczywiście podobało, na cały godzina 20, na cały 80-minutowy film, także po prostu masakrycznie. Czema Sasik, witam cię bardzo serdecznie. Siemka, proszę się uczciwie wyspowiadać. Nie ma problemu, Sasik, tylko dawaj znać, co byś chciał wiedzieć. Różne takie, witam bardzo serdecznie. Jerewanisz, fajnie, że jesteś. I jeszcze jest Marcin Krause, super, bardzo dobrze. Więc jeżeli chodzi o Dzieci Kukurydzy, to obejrzałem w tym momencie ósmą część obejrzałem wczoraj, ale miałem problem z dostaniem jej, ze znalezieniem jej na VOD, więc wcześniej obejrzałem 9. Obejrzałem to bodajże było 6, 9, 7, 8, ale one akurat się nie wiążą fabularnie ze sobą w ogóle, więc to nawet nie jest najgorzej. Masakra, naprawdę masakra. Powiem w ten sposób. 9 części obejrzałem i jeszcze jak dotąd nie ma żadnej, której mógłbym dać pozytywną ocenę. Także jest po prostu bardzo źle. Cześć, Design, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. Także jest, panie i panowie, bardzo źle. Cześć, Adalet, fajnie, że jesteś. Dawno mi tu nie było, pisze Jerewanisz. Bardzo rzeczywiście dawno, także cieszę się, że w końcu jesteś. Sasik pisze, o, kukurydza bluzgana, jestem na tak. Wiesz co, powiem ci tak, Sasik, jestem w tym momencie, dopiero co mówiłem, 8 część obejrzałem i ona najprawdopodobniej będzie bluzgana albo nie. No na szczęście mam jeszcze tyle czasu, żeby to Lincoln mógł zmontować, ale jest... Chciałbym powiedzieć, że jest źle, ale to byłoby po prostu delikatnie mówiąc niedopowiedzenie. Mówiąc, że jest źle, jest bardzo źle, jest po prostu koszmarnie, jest masakrycznie. Ja oczywiście też będę miał dzisiaj kilka pytań do was, jak skoro to są pytania i odpowiedzi, to mogę równie dobrze ja was zapytać. Więc po pierwsze chciałem zapytać, na jakiej platformie oglądasz?
Daj mi znać, tylko wpisz po prostu nazwę platformy, bo jestem ciekaw, gdzie to dociera. O, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam kolegę ze śnieżnej Kanady, pisze Sebastian Biesiada przez Facebooka. Cześć Sebastian, pozdrawiam Cię również. Akurat Sebastian to jest jedna z tych osób, które pamięta mnie, panie i panowie, i zna mnie bez długich włosów. Tak, zna z krótkich włosów, bo chodziliśmy razem do liceum, ale to było dawno, dawno temu. No, widać, że tutaj coś się wiesza, ale to tylko i wyłącznie na TikToku będziemy patrzeć. Jak byłem mały, to obejrzałem Dzieci Kukurydzy na wideo i srałem po gaciach. Marcinie, ale tego jest aż 11 części. Dlatego ja po prostu aż się boję bardzo, bo 11 części, no to skoro i 8 część jest już bardzo zła, a jeszcze nie było dobrej, no to już jest po prostu grubo. Witam, Dariusz Tokaczu. Słuchajcie, może panie i panowie, zaczniemy, gdzie to tutaj mam coś. A widzicie, nie mogę znaleźć, no to zaraz sprawdzimy. I już, proszę bardzo, panie i panowie. I zaczniemy od kolekcji DVD. Na szkole to i tak nie będą tylko i wyłącznie DVD, ale też książki, różnego rodzaju inne rzeczy. W tym roku Mikołaj był dla mnie bardzo dobry. Rzeczywiście chyba zasłużyłem. Cytując Czereśniaka, zasłużyłeś, powiem Ci, jak nie jeden inny rok nie zasłużył. Więc teraz Wam pokażę wszystko, co dostałem od Mikołaja. Chyba nawet, o ile się nie mylę, jest tutaj rzeczywiście też kilka rzeczy z czasów moich urodzin, bo nie wiem, czy Wam pokazywałem, czy nie, więc będzie tego troszkę. Zaczniemy, Panie i Panowie, od komiksów. Tak, od komiksów. Pierwszy z nich, który Wam chciałem pokazać, oczywiście one są wszystkie po angielsku, więc musicie kombinować. Wonder Woman Earth 1, proszę bardzo, żeby tak było, żeby było widać. O, widać bardzo ładnie, bardzo w porządku. To jest pierwsze co otrzymałem, także Mikołaj bardzo mnie lubi i jeszcze nie przeczytane, jeszcze jest do ogarnięcia. Drugie, to akurat sam sobie sprezentowałem, to jest The Deadpool Kills the Marvel Universe. Proszę bardzo, czy widać? O, tak, pięknie. I Deadpool to zrobił 2 razy. I tutaj są obie części. To jest rzeczywiście akurat taki fajny omnibus. Także tu jest wszystko pokazane. Tak więc to już jest przeczytane i muszę przyznać, niespecjalnie mi zaimponował, no ale to już jest inszość. Oraz jeszcze raz sobie sam zaimponowałem, inaczej sobie sam sprezentowałem oczywiście. Kapitan Ameryka The New Deal. Proszę bardzo, to jest nowy Kapitan Ameryka. Widzę, że na YouTubie jest pionowym odwrotnie, no ale tak jak to rzeczywiście jest. Więc to są komiksy, które do mnie dotarły. Teraz książki, panie i panowie, bo tego rzeczywiście też było sporo. Książka, którą łyknąłem, powiedzmy jednym haustem, można byłoby tak rzec. Jest to biografia Danego Trejo. My Life of Crime, Redemption and Hollywood, panie i panowie. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji przeczytać, to naprawdę. A wtedy, bo tą książkę już czytałem jakiś czas temu i wtedy połknąłem książkę, biografię Rona Perlmana, też świetna. Książkę Janka Borysewicza z Lady Punk i biografię Sławomira Peszki. I o ile rzeczywiście Trejo jest najlepsza, najgorsza chyba książka jest Janka Borysewicza, bo jeszcze sam Marcin Prokop ją czyta, który też ją pisał, więc po prostu jest bardzo, bardzo źle. Tutaj to jest coś pięknego, panie i panowie. Książka o tym, jak powstawali The Blues Brothers, ale nie tylko i wyłącznie film, bo zanim powstał film, no to oczywiście był zespół, było Saturday Night Live i tutaj to jest wszystko oczywiście pokazane, okraszone jest zdjęciami, więc rzeczywiście bardzo fajna rzecz, akurat jestem w trakcie czytania, zresztą co widać i słuchać, rewelacyjne, jeżeli uwielbiasz filmy muzyczne, jeżeli w ogóle lubisz takie rzeczy, to jest rzecz, którą trzeba polecić. No i to jest album od mojego ulubionego reżysera, czyli Guillermo del Toro, proszę bardzo, już tutaj pokażę, ale można powiedzieć, taka fajna paczka to jest, o, proszę bardzo. No i oczywiście wiemy, że to są ręce z jednego z jego filmów, oczywiście z oczu, panie i panowie, ale tutaj jest opisane wszystko, a poza tym jest dużo zdjęć, świetne wydanie, papier kredowy, więc ja naprawdę rzeczywiście warto sobie, jeżeli lubicie, to akurat albo mi prezentował Mikołaj, albo dostałem na urodziny, ale na pewno wiem, że nie pokazywałem Wam tego jeszcze w ogóle. Więc rzeczywiście jest super. Pytania będę odpowiadał za chwilę, panie i panowie. Na razie prezentacja. Dobra, przechodzimy. Aha, jeszcze jedno. Oczywiście różdżka Harry'ego Pottera, no bo rzeczywiście bez tego by się nie mogło obyć, także jest. Witam Cię, Kino Recenzja, i witam Cię, Mati, z salonu. Fajnie, że jesteście. Proszę bardzo. Teraz, panie i panowie, przechodzimy do filmów. Ok, przechodzimy do filmów. Zaczniemy chyba od dramatów, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dobrze, zaczniemy od dramatów.
To są ostatnio i zakupy, to są ostatnio oczywiście i prezenty od Mikołaja i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwszy to jest film z Martinem Sheenem w roli głównej, The Way. Żeby było zabawnie, jest to film w reżyserii Emilio Esteveza, czyli jego syna. Nie miałem jeszcze możliwości go obejrzeć, ale mam nadzieję, że rzeczywiście będzie w miarę ciekawie. Zwykłe wydanie jednopłytowe. Proszę bardzo. Dalej film sprzed wielu, wielu lat, Barbara Streisand i Nick Nolte, The Prince of Tide, czyli Książę Przypływów. Proszę bardzo, bardzo zacna produkcja, aczkolwiek wydanie też zwykłe, można powiedzieć, budżetowe, takie tylko i wyłącznie płyta jest. Tutaj jest film, który widziałem dawno temu, Strictly Ballroom, ale polski tytuł, z tego co pamiętam, z czasów VHS-a, to jest Roztańczony Buntownik. Roztańczony Buntownik i to jest chyba Baza Lermana, jeżeli pamięć mnie nie myli, jeżeli tak szybko to gdzieś znajdę, no ale oczywiście znajdę, ale tak, jest Baza Lermana, więc zacnego reżysera, fajna sprawa, rzeczywiście, no to są takie wydania, jeżeli będą jakieś ciekawsze, to pokazywać, ale to takie pojedyncze nie ma sensu. The Runaway Jury, nie wiem jaki jest polski tytuł, musicie sobie sprawdzić. Gene Hackman, John Cusack, Dustin Hoffman i Rachel Weisz. Proszę bardzo, rzeczywiście zacna produkcja. Witam Cię Marianno Tampał, witam bardzo serdecznie. Więc to jest to. Kolejny film jest to Pianista, oczywiście Romana Polańskiego i wydanie tu już jest ciekawsze, ponieważ jest dwupłytowe, więc jest mnóstwo różnego rodzaju dodatków, a to jest to co Tygrys lubią najbardziej. Tak więc zacna sprawa. Część z tych filmów widziałem, ale oczywiście nie wszystkie. Wall Street mam już w kolekcji, ale akurat jest to wersja dwupłytowa, a takowej jeszcze nie mam, a ja lubię takie wszelkiego rodzaju dodatki, więc po prostu zrobię delikatnie mówiąc podmiankę i wezmę i jednopłytową wersję usunę, a tą zostawię. Siostry Magdalenki, rzecz o siostrach z Irlandii, a ja w Irlandii mieszkam, jest po prostu rzeczywiście grubo. No, możecie wiedzieć, dlaczego tutaj Kościół katolicki w Irlandii niespecjalnie jest w tym momencie poważany. Oraz film, jeżeli mnie pamięć nie myli, Soderberga. Tak, Soderberga, Behind the Candelabra. Michael Douglas i Matt Damon sprzed kilku lat. Wiem, że bodajże na starym kanale jeszcze recenzja jest tego filmu, także jak coś tu możesz wziąć i zobaczyć. To były dramaty. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie tego, to dawać. Aha, Ława Przysięgłych tutaj. Widzę, że Dariusz pisze odnośnie tego filmu z Ginem Hackanem. W porządku. Teraz pora na komedię. Bo akurat tych, według mojej aplikacji, którą używam do katalogowania, mam najwięcej. Także rzeczywiście jest w porządku. Na wszystkie pytania, panie i panowie, za chwilę będę odpowiadał. To jest co? Dobra. Undercover Brother. Nie wiem, jaki jest polski tytuł. Eddie Griffin, Chris Kattan i Dennis Richards. Oczywiście świetna komedia. A przynajmniej była zabawna, jak ją oglądałem 10 lat temu, tak mi się wydaje. Więc rzeczywiście było w miarę zabawnie. Chyba polski tytuł tego filmu to jest Brzdąc w opałach. Baby's Day Out. To rzeczywiście, tak, ja ten film, uwierz albo nie, widziałem w kinie. To było rzeczywiście bardzo dawno temu i nieprawda, a jednak prawda jednak rzeczywiście się zgadza. Kolejny film akurat tym razem jest to z Whoopi Goldberg, która no dawno już nie była rzeczywiście widziana w jakimś dobrym, sensownym kinie, a to jest po prostu Eddie, film o koszykówce. Z czasów, kiedy rzeczywiście hej, czy NBA, jak wołał Szaranowicz, było rzeczywiście dobrze, ciekawie i zacnie. To wręcz tylko jedna płyta, dobrze. Godziny szczytu, część druga, Rush Hour, część druga, czyli Jackie Chan, a także Chris Tucker sobie tutaj śmigają. Kolejny film jest to film, produkcja irlandzka, w której występują Brendan Gleeson oraz Don Cheadle, czyli The Guard. Guard to nie jest strażnik, po prostu odnosi się do tego, że po irlandzku policja jest zwana garda. Garda Johana bodajże, tak to się wymawia, a guard to jest jakby był jeden gardziarz, my mówimy, czy jeden policjant. Fajna, naprawdę zacna produkcja, jeżeli nie widzieliście, polecam, rzeczywiście polecam. Tutaj od razu dwie pokażę, bo to są dwa filmy, chyba dzisiaj, w ogóle dzisiejszy odcinek będzie z poznaku Whoopi Goldberg, czyli Zakonnica w przebraniu, Sister Act 1 i 2. Proszę bardzo, obydwie części. Zwykłe wydania 1, 2. Dalej. Tak, to jest chyba zatytułowane nie kolejna komedia dla kretynów bodajże. Not Another Teen Movie. Tak mi się wydaje, jest taki polski tytuł. Jeżeli nie, to poprawcie mnie oczywiście, bo dobrze wiecie, dużo lepiej wiecie, że nie zawsze pamiętam polskie tytuły. Także tutaj jest. Sean, witam Cię bardzo serdecznie na TikToku. Fajnie, że jesteś. Lecimy dalej. To jest, domyślam się, że komedia romantyczna, bo jest w niej Jennifer Aniston, czyli a także Owen Wilson, czyli Marley and Me, czyli domyślam się, że polski tytuł to jest Marley i ja. Taka jest rzeczywiście chyba
chyba opcja tego wszystkiego. W ogóle jeżeli lubicie jak prezentuję filmy, tak dajcie łapkę w górę dla algorytmu, niech to się niesie, niech rzeczywiście będzie fajnie, bo już niedługo najprawdopodobniej trzeba będzie pokazać całą kolekcję, bo tam powiedziałem o co chodzi. Tutaj komedia z Emmą Thompson, Dannym DeVito i Arnoldem Schwarzeneggerem, czyli nieoficjalna kontynuacja Bliźniaków i Junior. Po prostu polski tytuł Junior i to wszystko rzeczywiście. Kolejna produkcja, Ricky Gervais. Ja uwielbiam go, rzeczywiście po tym co zrobił pewnego razu na Złotych Globach. Jest moc, rzeczywiście jest moc. Cześć Karol, jak najbardziej witam Cię bardzo serdecznie. Za chwilę pytania, najpierw odpowiemy, najpierw pokażę filmy. Także to jest to Ghost Town. Ghost Town, musicie pomóc z polskim tytułem. Ricky Gervais, Tia Leone i Greg Kinnear. Bardzo, bardzo fajna rzeczywiście komedia. Widać, że troszeczkę, że byli parodii, bo tam jeszcze dwie parodie, czyli Epic Movie, czyli film epicki. Chyba tak, rzeczywiście, no jakaś taka parodia. To już jest z tego okresu, kiedy one były niekoniecznie najlepsze, ale jak tam sobie rzeczywiście leciały. No i na koniec parodia z mistrzem, z legendą gatunku, czyli z Leslie Nielsenem, Spy Hard. No, żeby być w konwencji użyto tytułu Szklanką po łapkach. No wiadomo, że Die Hard, szklana pułapka, także rzeczywiście to jest. Ale z tego co pamiętam, nie było to najlepsza komedia, najlepsza parodia w jego wykonaniu. Dobra, lecimy dalej, bo rzeczywiście tutaj trochę tych filmów jest. O, ja Cię kręcę. Dobra, to sobie może odłożę, żeby nie przeszkadzały. Dobra, zaczniemy od co tutaj mamy. Tak, no powiedzmy, od westernu. Niech będzie. Dances with the Wolves, czyli Tańczący z wilkami, po prostu rewelacja, no co to dużo mówić. Kevin Costner, no wiadomo, film oscarowy. Próbował troszeczkę do tego nawiązać teraz swoim filmem Sagą o Ameryce, ale chyba nie wyszło. Tutaj to jest taka akurat potrójna paczka, czyli filmy Ostatni Samuraj, Troja, a także Aleksander, wersja reżyserska, proszę bardzo, Wam tutaj pokazuję. A spakowanie takie zwykłe, o jeszcze się płyta przewróciła, proszę bardzo. O, ciach, tak, żeby było widać, jest jak najbardziej. Nie, książeczki żadnej nie ma. Nie ma żadnej książeczki. Akurat wszystkie trzy filmy dawno temu widziałem. No i na koniec film, którego nie widziałem, a akurat wziąłem, gdyż był po 20 centów. Nie ściemniam. Channing Tatum i Jamie Bell w filmie The Eagle, więc teoretycznie polski tytuł powinien być Orzeł, ale czy tak jest? To już jest inszość, ciężko powiedzieć. Dobra, teraz kilka filmów komiksowych. Jak najbardziej. Po pierwsze film, w którym współpracuje Dwayne The Rock Johnson, czyli Black Adam, Czarny Adam, DC. Też same wydanie będę wymieniał okładkę, ponieważ jest taka, wiecie, taka tandetna, chamska, akurat mogę. Produkcja z Tomem Hardym, czyli Venom, z Sony Uniwersum Spidermana, czy jak to się nazywało. Film, którego mam teraz tutaj w łapce, to jest Ant-Man i Osa, czyli druga część, czyli jeszcze dobrze jest, bo później jest rzeczywiście bardzo, bardzo źle w trzeciej części. No i na koniec wersji komiksowych jest Czarna Pantera, czyli Chadwick Boseman, Michael B. Jordan i tak dalej, Lupita Nyong'o, Forest Whitaker, Andy Serkis, Angelica Bassett. A, to w ten sposób, proszę bardzo. Tak, takie ładne opakowanie. Czasami też kupuję filmy dla opakowań, dla innej opcji. Zobaczcie, za chwilę mam na przykład dwie płyty, które są takie same wydania, ale po prostu bardzo mi się podobało. I teraz pora na animacje, bajki i tak dalej, wszelkiego rodzaju. Niektóre są dla dzieci, a niektóre są po prostu bo są. Czyli ostatnio był Wallace i Gromit. Dobrze wiecie, przecież recenzja na kanale. A tutaj jest Shaun the Sheep, czyli baranek Shaun Abracadabra. Proszę bardzo, taka produkcja właśnie od tegoż gentlemana. Dalej, pierwsza część tylko jest, nie, druga część chyba, dwupłytowa. Tak, proszę bardzo, Noc w muzeum, część druga. Film oczywiście z Benem Stillerem. Jak widzicie, wersja dwupłytowa, czyli mnóstwo dodatków, a ja to bardzo sobie cenię. Witam Cię bardzo, Albuquerque, fajnie, że jesteś. Dalej lecimy. The Muppet Movie, proszę bardzo. O, bardzo zacna, poważna sprawa, Muppety zawsze rządzą. Up, chyba w górę, tak? Taki mi się wydaje, jest tytuł tego filmu Pixara, więc rzeczywiście polecam. Coś widzę, w ogóle to się TikTok cały czas wiesza, no ale to już życie. Animacja kolejna, czyli Superman Batman Apocalypse. To jest rzeczywiście świetna sprawa. Chyba nawet na starym kanale mi się wydaje, jeszcze jest recenzja tej animacji, a jeżeli nie ma, to możliwe, że się pojawi niedługo. Wszystkie te filmy oczywiście są to w wersjach anglojęzycznych. No, w Irlandii trudno darmo, żeby rzeczywiście były, no ale akurat tak to jest. Jim Carrey i Steve Carell, czyli Horton słyszy Ktosia. Horton hears a who.
Taki jest tytuł. Proszę bardzo. Dalej. Krudowie. Jedna z pierwszych animacji, którą recenzowałem na kanale, to jest 2012 albo 2013 rok. Chyba tutaj jest Nicolas Cage w roli tego kolesia, który tutaj się pojawia. Dobra, lecimy dalej. Cloudy with the Chance of Meatballs 2. Podrzućcie musicie tytuł, bo nie pamiętam jaki jest. Wiem, że to jest oczywiście z klopsikami. Druga część. Barnyard, The Original Party Animals. Proszę bardzo. Oczywiście nie będę mówił, część rzeczy jest dla moich dzieciaków, ale część dla mnie. Także możecie się zastanowić. Dalej, film dla całej rodziny, to naprawdę świąteczny. Białe Boże Narodzenie. I to, panie i panowie, jest to świetne, bo tutaj jest oczywiście z Irvinga Berlinga. A to jak widać jest chociażby Bing Crosby. I kilka rzeczywiście innych zacnych osób. Dan Kay, Rosemary Clooney i Vera Olin i także Dean Jagger. Także jak najbardziej zacna pozycja. Trzeba rzeczywiście obejrzeć mieć. To wziąłem, ponieważ mam telewizor 3D, a lubimy sobie obejrzeć, więc Spy Kids All the Time in the World in 3D, czyli Spy Kids w 3D, proszę bardzo. Jerwan tutaj podrzuca, że w Polsce app jest zatytułowany Odlot, czyli nie w górę, a Odlot. No i w porządeczku. Dalej, Sing, część druga, bo niedawno żeśmy chyba obejrzeli na Polsacie, przy okazji świąt była jedynka, to teraz jest dwójeczka, proszę bardzo. Rise of the Guardians, to jest jedna z moich ulubionych bajek, naprawdę nawet pojawiła się na liście 10 najlepszych bajek na Boże Narodzenie, film w ogóle na Boże Narodzenie, a także na Wielkanoc, bo tutaj też jest wielkanocna sprawa. Oczywiście jest Jack Frost, Mikołaj, Króliczek Wielkanocny, Piaskun, czy tam Piaskowy Dziadek, jak kto woli, i Wróżka Zębuszka. Świetna sprawa, a poza tym w polskiej wersji językowej jest genialny dubbing. Panie i panowie, Psi Patrol, no to akurat jest dla Wiktora, bo on uwielbia. Marshall and Chase on the Case, także akurat jest w porządeczku. Dalej tutaj Jack the Giant Slayer, proszę bardzo. To jest film pewnie od Disneya, znając życie, bo oni tego mnóstwo rzeczywiście tuką. A jeżeli nie, to pewnie gdzieś tam jakaś tam firma Disneya podobna. Nie, akurat to New Line Cinema, czyli to w tym momencie byłoby Warner Brothers. No ale niech tak będzie. Animacja to jest tylko i wyłącznie dla mnie. Hulk kontra, panie i panowie, to jest kilka animacji, czyli Hulk kontra Thor i Hulk kontra Wolverine. Oczywiście tutaj też pojawia się między innymi Deadpool w pewnym momencie i kilka jeszcze innych fajnych spraw. No i na koniec animacjowej porcji tych filmów. Niech będzie, widzę, że to chyba wersja dwupłytowa. Tak, jak najbardziej. Księga Dżungli Disneya, jak najbardziej dwupłytowe wydanie, także całkiem sensownie, całkiem smerfowo. Witam Cię, Bober, fajnie, że jesteś z nami. Dobra, tutaj mam, a to od razu jak tutaj jestem, mam, panie i panowie, Władcę Pierścieni i powiem w ten sposób, ja to wydanie już mam. Oczywiście jest u mnie na półce dokładnie, bo to jest każda, no nie będę wszystkich wam w tym momencie pokazywał, ale może jak mi się uda to otworzyć, bo to jest, każde wydanie jest czteropłytowe, proszę bardzo, żeby było widać. Czteropłytowe, jeszcze jest z góry książka i ja to wydanie już mam. Jak najbardziej, ale sytuacja jest taka, że byłem ostatnio w sklepie charytatywnym, no i patrzę, o jest, no to dobra, mówię, zobaczę. Mówię, dzień dobry, panie sprzedawcu, ile za tą trylogię Władcy Pierścieni? I on mi mówi, za to wszystko 5 euro. 5 euro. No to ja mówię, no ja to wezmę, bo to będzie genialny prezent. Może nawet widzą, kiedyś prezentuję. Co prawda nie ma polskich napisów lektora ani nic. Mówię, ale to jest genialna sprawa, no bo to wydanie jest cudowne. Każda paczka czteropłytowa, mnóstwo dodatków, więc wydaje mi się, że może to będzie w taki sposób kiedyś wykorzystane. A jeżeli nie, to po prostu będę miał dodatkową porcję. Co teraz? Teraz lecimy z kinem akcji. Tak, kino akcji. Szeroko pojęte. Mówiłem wam dopiero co, że lubię zbierać filmy. I właśnie to jest Pan i Pani Smith. Pan i Pani Smith jest genialnym tego przykładem, ponieważ również ta sama zasadność. To akurat nie było po 5 euro, tylko i wyłącznie to kosztowało po 20 centów każda sztuka. Więc ostatnimi czasy zakochałem się w tak zwanych steelbookach. Ładne, piękne, dwupłytowe wydanie. O to jak widać, jak się wszystko odbija, proszę bardzo. Tak więc nabyłem, mam dwie. Czemu? Ponieważ iż będzie to idealny prezent, który też nie ma polskich napisów, no ale coś tam wymyślimy może. To jest raz. Po drugie, Pierce Brosnan i René Russo w filmie, który mi się bardzo dobrze kojarzy, bo byłem na nim z jedną z moich dziewczyn. Wiktor, 8 zł 99 groszy. Cześć Marcin, teraz prezentujesz filmy, ale jak skończysz, to please przeczytaj moją wiadomość na czacie.
Jedyne co, to dopiszę tutaj kontynuację tamtej wiadomości z czatu. Jeśli nagle zniknę z czatu, to znaczy, że usnąłem. Dobra, nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Żółwik, piąteczka, fajnie, że jesteś. Sprawdzę jak najbardziej, później zresztą czat mam zatrzymany, a nawet sobie dziś do początku dzisiejszego odcinka cofnę, żeby było w porządku. Afera Thomasa Crowna, panie i panowie, jest to nowa, oczywiście nowa wersja, no relatywnie nowa, bo wtedy była nowa. Szybki jak błyskawica, mi się wydaje, jest tytuł tego filmu z Tomem Cruise'em. Days of Thunder, to jest Tom Cruise oczywiście i Nicole Kidman również tutaj występuje, więc to akurat rzeczywiście obie osoby były, obie się pojawiły. Kolejny Steelbook, bo uwielbiam. Mam ten film już, ale akurat nie w tej wersji. Skoro Steelbook, no to oczywiście musi być dwie płyty. Mowa o filmie Ronin. Ronin, panie i panowie. Ronin z Robertem De Niro. Świetne kino, naprawdę świetne kino. Ale nie tylko Robert De Niro, bo tam przecież też pojawia się między innymi Jean Reno. Czy mam jeszcze jakąś inną część tego? Nie, dobra. Ocean's 12. Ocean's 12, tak, no nie pamiętam jaki jest polski tytuł. Domyślam się, że to nie jest 12 Oceana, bo Ocean tak się nazywa bohater, no ale wiadomo. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia, Don Cheadle, Bernie Mac, nieżyjący już, jeżeli pamiętam, i Julia Roberts, panie i panowie, więc rzeczywiście całkiem zacne kino. Pierwsza część z cyklu The Man from U.N.C.L.E. Proszę bardzo, też na bazie komiksu, też powinno być wcześniej, no ale już za późno. Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Dębicki i Hugh, bardzo brzydki facet, Grant. Proszę bardzo, to jest tutaj od nich. Kolejny film z Michaelem Douglasem. Wydaje mi się, że on nie jest jedną gwiazdą, bo tutaj chyba jest jeszcze Famke Jensen, ale nie będę się w tym momencie kłócił. A też tak na szybko nie chcę sprawdzić, że jest Sean Bean, Brittany Murphy. Jest, no chyba Famke Jensen, tak jest jak najbardziej. Don't say a word, czyli może być ani słowa? Nie wiem, naprawdę nie pamiętam. Tutaj jest akurat klasyk i to jest wydanie specjalne, aczkolwiek domyślam się, że specjalne, bo może wrzucili jakieś dodatki, czyli oczywiście Bodyguard z Kevinem Costnerem i Whitney Houston. Druga część nigdy nie powstała, a miała być z księżną Dianą. Bad Boys, Ride or Die, proszę bardzo, kolejna produkcja, ale zwykła jednopłytowe wydanie. Atak na 13 posterunek, też mi się brzęczy tutaj, a nie, to tylko książeczka, więc w porządku. Ethan Hawke i Lawrence Fishburne, proszę bardzo. Też jakbyście nie pamiętali, to jest nowa wersja filmu sprzed wielu lat. Tak samo jak, proszę bardzo, film Martina Scorsese The Departed, to też jest oczywiście wersja anglojęzyczna azjatyckiego filmu. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson oraz Mark Wahlberg i to jest wydanie dwupłytowe. Lecimy dalej. Oczywiście ten film również mam w swojej kolekcji, ale nie mamy jeszcze wydania dwupłytowego. Tak jak tutaj, więc pojawiło się oczywiście Casino Martina Scorsese, Robert De Niro, Sharon Stone i Joe Pesci. Tutaj czemu? Bo jest ładnie opakowany, by to fajnie wygląda. Mission Impossible, trylogia, czyli 3 części. Pierwsza część, druga część, a mają podtytuł przecież jakieś. A dobra, nie będę teraz wyciągał. W każdym razie takie ładnie takie kolorowo, tak ładnie zrobione. Cześć Gosia, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie. Bo podoba mi się to wydanie, mimo że mam już tę kwadrologię, nie wiem co, 5 części, ale podoba mi się. Rambo. Krótko i na temat, po prostu rewelacyjnie wydane, naprawdę bardzo mi się to podoba. Produkcja, której nie widziałem, a domyślam się, że tutaj będzie troszeczkę bardziej chyba horrorowato, no chyba tak, to czemu to w ogóle nie jest w horrorach, to tutaj jest skrymasz, no ale nie będzie. Outpost, panie i panowie, Outpost. Nie będę czytał o czym to jest, bo tutaj rzeczywiście kilka takich znaczków jest, których w ogóle powinienem zakrywać, żeby tutaj się nic nie stało algorytmowego, no ale po prostu Outpost, panie i panowie. Dalej. Poza linią wroga, chyba tak. Owen Wilson i Gene Hackman, Behind Enemy Lines. Za linią wroga. O, chyba taki jest polski tytuł. I jeżeli pamiętam, to jest druga nawet część, ale to już jest nie z tymi samymi aktorami. Ten film nosi tytuł Wróg u bram. Jude Law i Joseph Fiennes, panie i panowie. Tutaj to jest chyba jeszcze Rachel Weisz, jeżeli pamięć mnie nie myli, a raczej to chyba nie myli. Tak, Rachel Weisz. Jeszcze jest Ed Harris między innymi i oczywiście jeden z moich ulubionych aktorów, czyli Ron Perlman. Jak najbardziej, tutaj proszę bardzo. Elo, witam Cię bardzo serdecznie. Tutaj widzę, że wbijesz na pionowym YouTubie, że tak powiem. No i ten film też mam, ale ponieważ jest zafoliowany, ładnie zrobiony, czyli Tears of the Sun. Łzy Słońca? Chyba tak. Bruce Willis i między innymi i Monica Bellucci, panie i panowie, jeżeli mi pamięć nie myli, i Cole Hauser, a także Tom Skerritt. Więc bardzo zacnie. Dobra, druga część, że tak powiem, akcyjniaków. Dawać mi tutaj i niech będzie tak. Akcyjniaki, dobra. Patrzcie, mam kolejną produkcję z poznaku komiksu i też ją tutaj dałem, ani tam, ale tu seriala, dobra. Ten film posiadam chyba już w 2 wersjach, ale to jest rzeczywiście kolejna taka
jeansowa, można powiedzieć, wersja. The Blues Brothers, oczywiście rewelacja dla każdego fana muzyki, nieważne jakiej, trzeba obejrzeć, musowo. Tutaj, no jak mówiłem, to jest serial, więc pierwszy sezon, jeszcze nawet widać, słuchaj, powiem tak, zafoliowany, nierozpakowany, 20 centów. 20 centów. Pierwszy sezon. Dobra, tutaj to od razu pokażę, bo nie ten. Mam wszystkie sezony, ale one są akurat bez opakowań, jakieś tak zwykłe płyty, więc tutaj się akurat udało dorwać sezony 4, 3 i 4. Oczywiście serialu 24, czyli 24 godziny, taki jest polski chyba tytuł. Proszę bardzo, no wiadomo, że w roli głównej Kiefer Sutherland. Dobra, teraz ogólnie szeroko pojęte będą filmy z podznaku sci-fi. Sci-fi, tak, pewnie jakieś tam fantasy i tak dalej, i tak dalej. Zaczniemy od Uniwersalny Żołnierz The Return, czyli Uniwersalny Żołnierz Powrót, chyba tak. No tylko i wyłącznie Jean-Claude Van Damme, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest Goldberg z tyłu. Goldberg w sensie ten zapaśnik, panie i panowie. Ale oczywiście nie wziąłem żadnego szkła powiększającego, więc nie powiem. Ale tak mi się wydaje, że to tutaj z tyłu jest Goldberg. No jeżeli wiesz, to daj znać, przeczytam za chwilę oczywiście. Snow White and the Huntsman, czyli Śnieżka i Łowca, chyba taki jest polski tytuł. Kristen Stewart, Charlize Theron, a także Chris Hemsworth, proszę bardzo. Czyli Chris Hemsworth, czyli wiadomo, że Thor, proszę bardzo. No jeżeli ktoś jest tutaj na czacie, nieważne na której platformie i podejrzewa, że Skruch nie posiada jeszcze wersji Predatora, jednej, drugiej, ani trzeciej, no to po prostu w tym momencie stąd wyjść. Oczywiście, że mam Predatora, ale wersja, jak mówiłem wcześniej, zakochałem się w steelbookach. Jest taka fajna podwójna, proszę bardzo. Mimo, że jakaś łachmeta tutaj tą naklejkę tak bezczelnie zrobiła i próbuje ją usunąć, będzie ciężko, ale coś rzeczywiście wymyślę. Rewelacyjne wydanie, oryginalny Predator. Muszę mieć, no, co będę gadał, krótko mówiąc. Dobra, Star Trek Beyond, czyli z tej nowszej serii oczywiście. Tutaj widać, jest między innymi Zachary Quinto. Świetna sprawa. Film z Ryanem Reynoldsem, Benem Kingsleyem i Matthew Goodim, Selfless. Nie pamiętam tytułu, ale pamiętam, że było w miarę sensownie. I chyba nawet na kanale jest recenzja. Królestwo Planety Małp, proszę bardzo. Kolejne wydanie, kolejna produkcja. The Hunger Games, jedna płyta. Hunger Games Mockingjay, część pierwsza, proszę bardzo. Tutaj, no, kolejny udało się steelbook i oczywiście kolejny dwupłytowy, bo jak żeby inaczej. Ja Robot z Willem Smithem, proszę bardzo, panie i panowie. Mówię, zakochałem się i teraz już jak wymieniam tą akurat na to. Film bardzo nieoczekiwany hit, ale fajna produkcja. Charlotte Copley, Dev Patel, Sigourney Weaver i Hugh Jackman, panie i panowie. Chappie, rzeczywiście bardzo fajna produkcja. No i tutaj prezent od mojej córki, bo jest to przedostatnia produkcja terminatorowa, której mi brakuje akurat. Terminator Genesis 3D, jak mówiłem wcześniej, posiadam odtwarzacz 3D, także akurat jest to dwupłytówka, także jak najbardziej warto. No i na koniec zostały oczywiście horrory. Nie jest ich dużo, ale rzeczywiście zawsze coś, panie i panowie. Po pierwsze trylogia, niech tak będzie, Omen. Już wam pokażę, jak to jest wydane. To jest, aha, dobra. Tak, żeby było widać, ciach i ciach. Taka rzeczywiście bardzo ładnie wydana produkcja. Nie będę mówił, czy to są dobre produkcje, czy nie. Omen był omawiany w cyklu Kultowe Horrory. Możesz sprawdzić, zobaczyć, bo każdy z nich jest omówiony z osobna. Tutaj produkcja od Wesa Cravena. My Soul to Take. Only one has the power to save their souls. Od 18 roku życia, ale z tego co pamiętam, to chyba to już nie było rewelacyjne. Tutaj, niech sobie przypomnę, albo Conjuring, nie, to będzie akurat naznaczony, to jest naznaczony, bo Insidious Chapter 2, czyli naznaczony, panie i panowie, fajna rzeczywiście sprawa. Od filmowców, którzy nam dali piłę, a także obecność. Tutaj film też, to był w miarę hit wtedy, kiedy był w kinach i na VHS-ach, z Penelope Ann Miller i Tomem Sizemorem, bardzo niedocenionym aktorem. The Relic, panie i panowie, The Relic, też taki straszakowy. No i ostatnim filmem, który chciałem wam dzisiaj pokazać, to jest nowe. Includes 30 minutes of bonus feature, czyli 30 minut dodatkowego materiału. Halloween, panie i panowie. To z tej nowej trylogii, ale tylko i wyłącznie pierwsze Halloween, bo tylko i wyłącznie to się nadaje do oglądania. Sobie muszę herbatkę łyknąć.
Dobrze, i już tutaj patrzę na wasze pytania. Już tutaj patrzę, co się dzieje. Sekundkę. Dobrze. I zobaczmy teraz, tu wyłączymy filmy. Już patrzę na pytanie. Panie i panowie, jeżeli macie jakieś pytanie jeszcze odnośnie tych płyt, to jak najbardziej, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Jeszcze patrzę, co się dzieje. Jak sobie sam kupujesz, to nie mieszaj w to Mikołaja, tutaj pisze Marcin. No tak, rzeczywiście, ale akurat kilka produkcji z tego wszystkiego, co tutaj rzeczywiście, to tak powiedzmy 80% to jest wszystko moje, ale rzeczywiście też jeszcze ludzie, to jest świetna sprawa, bo wiesz, ostatnio nawet kolega Leszek, pozdrawiam cię, mówi, Marcin, porządki robiłem u siebie w szafie, mam filmy na DVD, chcesz? Ja mówię, no dawaj, to nie będziesz miał, to ja wyrzucę. Ja mówię, dawaj człowieku. Okazało się, dostałem od niego jakieś 30 filmów, okazało się, że z tych 30, 20 nie mam, a chciałem, także rzeczywiście świetna sprawa. Dobrze, postaram się poprawić, Marcinie, będzie inaczej. Tutaj jest od Wiktora, tak? Dobry wieczór, Marcinie, ja dzisiaj nie na cały live na pewno, bo wróciłem z imprezy o 8 rano, a opuściłem ją o 5 nad ranem. Pięknie, ale na razie jestem. Co tam u Ciebie? A u mnie dziękuję bardzo, w porządeczku. Tutaj muszę, przepraszam bardzo, ale muszę... Mam aparat na zębach i czasami on po prostu jest niewygodny, trzeba go poprawiać, bo coś tam się rzeczywiście ruszyło, ale do dentysty idę już w przyszłym tygodniu. Więc w porządku, dziękuję bardzo. Praca, dom. Filmy, jak widzisz, mnóstwo recenzji, mnóstwo filmów oglądam. Akurat staram się teraz przynajmniej jeden dziennie oglądać, chociaż też zacząłem oglądać nowy serial, a o tym będzie pewnie za chwilę. Ława przysięgu czyli to, co wcześniej mówiłeś, jak najbardziej. Od Landla. Kojarzysz taki film z przełomu lat 80. i 90. Polski tytuł chyba Czachadymi. Dość specyficzna komedia, czołówka bodaj poklatkowo. W jednej z scen było jezioro o łabędzie w śmieszny sposób. Czachadymi to możliwe, że to chodzi ci o film z Christianem Slaterem w roli głównej. Tam on zrobił takie dwa. Jeden to był Cuffs i on tam na deskorolce śmigał bodajże i właśnie była Czachadymi. Oczywiście, że pamiętałem jak najbardziej. Tego i nie znalazłem. Wydaje mi się, że to jest na pewno z Christianem Slaterem, także musisz sobie sprawdzić. A zresztą czekaj, no, co musisz sprawdzić? Czachadymi. Może się okazać, że to nie ten film, nie o tym filmie chodziło. Czachadymi, Brain Donors, no i popatrzcie, nie o ten film mi chodziło. Film rozpoczyna się z brawurową gonitwą głównego bohatera Rolanda. Aha, to jest coś takiego, wiem, taki humor chyba a la bracia Marx, rzeczywiście, bo tu John Turturro widzę jest i pojawia się, no możliwe, że tak. Dobra, lecimy dalej. Co pana się... Venom ujdzie, ale a ten Ant-Man to nim potrzeć się można. Wiesz co, Ant-Man trzeci to już jest po prostu beznadziejny. Pierwszy jest dobry, drugi może być, ale akurat to mówię do kolekcji wziąłem. Także to głównie o to chodziło. Hej Marcinie, pisałem a propos naszego live'a, coś nie macie na Insta. Witam Cię, Madame Perfumella, witam bardzo serdecznie. No to jak najbardziej sprawdzę, zobaczę, odezwę się, bo ostatnio tych mam rzeczy całe mnóstwo, bo to i teraz dołączył to Tres i Blue Sky, także rzeczywiście, ale sprawdzę i się odezwę. W Polsce Spy Kids to mali agenci, no to dobrze wiedzieć. Cześć Jurku, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Hulk kontra Thor, tylko z Lu jako Hulkiem, no chyba rzeczywiście nie ma takiej opcji. Nawet kiedy widziałem ostatni taki fajny mem, że właśnie był Lou Ferrigno, bo o niego oczywiście pani Iwanowa chodzi, taki no, w postaci, w roli Hulka i mówi, my nie potrzebowaliśmy żadnych efektów specjalnych i tak było rewelacyjnie. Zgadza się. Cześć Kingo, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Karol pisze, miałem to wydanie Władcy i jest zajebiaszcze, rzeczywiście jest bardzo dobre. No ja mówię, mam podwójnie, więc coś z nim będzie dobrze. Choć ciężko wytrwać przez cały film na jeden raz. Wiesz, to już zależy od filmu, powiem Ci, bo oglądałem kiedyś film Martina Scorsese Killers of the Flower Moon. Ten jego niedawny. No i nie byłem w stanie go obejrzeć na 2 razy, wiesz, bo po prostu na raz. Masakra. Musiałem sobie pójść zrobić herbatę i obejrzeć. A na przykład bodajże tydzień później oglądałem Oppenheimera. I Oppenheimer jeszcze dłuższy, bo tam film będzie grubo. A Oppenheimera łyknąłem na raz, po prostu połknąłem i nie było problemu. Także to już zależy jak jest. Marcinie, starcza Ci miejsce na półkach na te chyba 5000 filmów, o ile dobrze pamiętam 5000. Nie starcza. Nie starcza. Ja akurat właśnie w tym momencie powiem tak. Już zamówiłem sobie szafę narożną. Tutaj Wy tego nie widzicie, ale zobaczycie za jakiś czas. Ponieważ jest mało miejsca. Te wszystkie półki, które widzicie tutaj za mną, one są wszystkie uzupełnione. Pełne są. No tam nie może być na dole, bo tam jest kaloryfer. No to jest trudno darmo. Tu są półki. Tutaj są półki. Tu są płyty oczywiście. Tą szafkę, którą widzicie pod telewizorem, tam jest wszystko pełne płyt. Więc motyw jest taki, że miałem co prawda robić sam szafę, ale się okazało, że materiał by mnie wyszedł 3 razy drożej
niż kupno samej szafy, więc zrobiłem tak, że zamówiłem sobie szafę narożną, do niej dorobię sobie regał z jednej strony, będzie tylko i wyłącznie na filmy, z drugiej strony tam, gdzie widzicie właśnie telewizor, pod nim będzie regał i nad nim też. Pod nim będzie regał na kasety VHS, które tutaj mam, na płyty CD, oczywiście u góry na płyty DVD. Ogólnie stanie się tak, że będę miał jeszcze, zrobić mi się miejsce na około 1500 płyt. Czyli zostanie mi miejsca na jakieś 2 płyty, bo rzeczywiście tego tutaj całym słonie nie śmieję się, ale tak, jak najbardziej jest mnóstwo, będę robił już tutaj, zresztą widzicie, no tutaj tak, to jest dokładnie jedna z desek, która jest przygotowana do tworzenia. Zresztą ten regał, ten, który tutaj jest, też robiłem sam, przepraszam bardzo, z moimi dziećmi robiliśmy, więc tak, będzie tworzone, bo musi być. Za linią wroga rewelacyjny film, zgadza się, bardzo, bardzo ciekawy. Wróg ubrany, fajny film o Stalingradzie, chociaż uważam, że na film o rosyjskim teatrze działań robią tylko Rosjanie. No ale wiesz, no, tak krawiec kraj, jak mu materiału staje. Pierwszy najsłabszy w połowie zaczyna się dziać, ale jakoś dobry. O Gotham mowa. Okej, dobra, Beasley. Jestem fanem 24 godzin, widziałem kilka razy. Ja widziałem tylko pierwszy sezon, przepraszam bardzo, później już wyjechałem do Irlandii i tutaj przez bardzo, bardzo długi czas nie miałem telewizji. Czy będzie Galaktyka Grozy? Musi napisać Beasley, co to jest. Rzeczywiście, czy to jakiś serial, czy to jest film. Tutaj dorzuca, że tak Goldberg, czyli to musi być mowa o uniwersalnym żołnierze, więc to jest Goldberg, Bill Goldberg się nazywa. Jeden z najlepszych wrestlerów. Dziękuję bardzo, spróbuję. Tutaj Karol pisze, że aceton do tego, żeby usunąć tą naklejkę z Predatora, a domyślam się, że moje dziewuchy powinny mieć aceton, bo to jest to samo, co zmywasz do paznokci, albo zmywacze do paznokci są na bazie acetonu, czy jakoś tak. Dziękuję bardzo. Dobry rzeczywiście pomysł. Patrzę, Omen 1 Kozak. No rzeczywiście nawet ten nowy Omen też był nie najgorszy, bo jeżeli pamięć mnie nie myli, tak, jak najbardziej. Robiłem na kanał horrorshow.pl. Łukasz co roku robi takie podsumowanie, najlepsze filmy. Ja akurat w tym roku zostałem zaproszony, żeby się wypowiedzieć i wybrałem, żeby zrobić to. Do 4. Omena się nie przyznają. No, 4. Omen był zrobiony, z tego co pamiętam, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zachować prawa autorskie czegoś tak. Relikt, czyli Relic, ten film z Tomem Sizemorem. Boże, nowe Halloween, całe żyk, w szczególności 2 ostatnie części. 2 ostatnie części się do niczego nie nadają, zresztą o tym powiedziałem w trakcie recenzji, aczkolwiek pierwsza mi się wydawała, że jest całkiem sympatyczna. Co uważasz o muzyce Danny'ego Elfmana? Pisze różne takie, bardzo lubię. Wiesz, dla mnie to jest klasyk. Tak samo jak, oczywiście wiadomo, że Horner czy Williams, jak Angelo Badalamenti, który tworzył do świętej pamięci Davida Lyncha, więc Elfmana lubię, wiesz, nie ma znaczenia. Jest kilku takich ludzi, którym mogę muzykę słuchać cały czas, czy to chociażby Brad Fiedel. Nieraz sobie po prostu lubię wrzucić tylko tematy muzyczne, wiesz, na przykład ścieżkę dźwiękową włączę sobie z Robocopa. Bardzo uwielbiam ten motyw, który tam jest, te... kurczę, to są chyba cymbały, tak? Czy ksalofony, jakoś tak to się nazywa. Rzeczywiście świetna sprawa. A Dana Elfman też rewelacyjna. Co to za film Schwarz kręci? Jakiś zimowy w czerwonym swetrze chodzi? A nie wiem o co chodzi. Cześć Łosaduchu, witam Cię bardzo serdecznie. Czy oprócz filmów Dario Argento znasz jakieś inne włoskie filmy i co o nich uważasz? Pyta Szybki Malec 69. No oczywiście, że znam, no wiesz, no trudno... Tylko teraz wiesz, no czy mówimy powiedzmy o poważnych twórcach, bo można powiedzieć no było kilku zacnych, fajnych, no był też powiedzmy Dario Argento, tak, no można byłoby powiedzieć chociażby o Sergio Leone, tak, no jak najbardziej. Można by też powiedzieć o Bertolucci i kilku innych rzeczywiście twórcach, którzy są... Nie mogę powiedzieć na przykład tak, popatrzcie, włoskie filmy, to rzeczywiście będzie dobre, będzie świetne, co nie? A nie, te są hiszpańskie, to będą słabe, nie. Nie ma czegoś takiego, że nagle by powiedział, że polskie filmy są dobre. Ktoś powie, tak, polskie filmy są dobre. Wpisze polskie filmy, na przykład wyskoczy mu najnowszy film Patryka Wegi, którego już wam zapowiadam, recenzja będzie bluzgana, bo go obejrzałem. I jest nagle zło, także po prostu no to zależy już od twórcy. To musiałbyś wrzucić mi jakieś konkretne nazwisko, to bym w tym momencie wiedział. I tak to rzeczywiście wygląda. Jurek pyta, wybacz Marcinie, ale muszę zapytać, co sądzisz o najnowszym filmie Patryka Wegi? No dokładnie, po prostu jest to dno, sekundkę, już wam powiem, jaka jest moja ocena. Mam tutaj mój kapownik oczywiście, bo sobie oglądam. Czy chcecie wiedzieć, jaka jest ocena? Jaka jest ocena tegoż filmu? A powiem wam, nie będę śniał. 1 na 10. Taką dostał ocenę. Czasami się zdarza, że na przykład napiszę sobie w recenzji, jak piszę fajne ujęcia, albo na przykład ciekawe efekty wizualne i tak dalej.
Tutaj nie ma nic. Mam 1, 2, 3, 4 kropki, czyli są takie ciekawostki dla mnie i 3 minusy, czyli po prostu ależ bzdura. Kilka ciekawych ujęć i nic więcej. Ten film jest to fabularny bełkot, a aktorzy prócz mączki nie nadają się nawet do reklamy hemoroidów. Ten film to obraza dla rozumu, dla ludzkiej inteligencji. Zapewne bracia Lumière przewracają się w grobie i narzekają, że wynaleźli kinematograf. Więc takie jest moje podsumowanie, które sobie zawsze piszę, więc pewnie o tym będzie. I słuchajcie, jak dajecie pytania do mnie, to tak samo było fajnie jak tutaj jest, dajcie P na początku, żebym wiedział, że to jest do mnie, wtedy mi jest to łatwiej ogarnąć, bo tak naprawdę tych kilka monitorów tutaj jest. Co sądzisz o Event Horizon? Pyta się Karol. No trafiłeś na jednego z moich ulubionych reżyserów, czyli Paul W.S. Anderson. Ja go widziałem dawno temu, bo to było w kinie, więc rzeczywiście to jeszcze były chyba lata 90. Ale z tego co pamiętam, to podobało mi się. Nie jestem wielkim fanem Sama Neila, tego aktora. On tam oczywiście odgrywa jeden z głównych skrzypiec, jeżeli tak można powiedzieć, ale rzeczywiście film całkiem zacny. Pytanie od Wiktora. Jaki film Davida Lyncha lubisz najbardziej? I tutaj pewnie Was zaskoczę, ale powiem w ten sposób. Kiedy miała miejsce premiera Zaginionej autostrady Davida Lyncha w kinie w Tarnowie, w kinie chyba teraz się nazywa Millennium, wtedy się jeszcze nazywało Kosmos, zrobili taki pokaz 2 filmów. Pierwszym była Głowa do wycierania Davida Lyncha, drugim właśnie było Zaginiona autostrada. No więc obejrzałem Głowę do wycierania i stwierdziłem, to była premiera Zaginionej, to był gdzieś 95, 96 rok, czyli powiedzmy jakieś 30 lat temu. Obejrzałem Głowę do wycierania i stwierdziłem, nie, to nie jest dla mnie, to rzeczywiście nie jest produkcja, którą chcę oglądać i stwierdziłem, ale już będzie masakrycznie przy okazji Zaginionej i obejrzałem Zaginioną i się zakochałem. To tam po raz pierwszy spotkałem się z muzyką Rammsteina, bo oni tam rzeczywiście wypłynęli. Tam wyleciały ich 2 piosenki, czyli Heirate mich, a także Rammstein. Cześć Ormando, witam Cię bardzo serdecznie na TikToku. W ogóle słuchajcie, jeżeli Ormando ostatnio wszedł na drogę shortów albo rolek, jak zwał, tak zwał, panie i panowie. Jeżeli lubicie Gwiezdne Wojny, to musicie obejrzeć jego rolki, bo naprawdę są przekomiczne. A jeżeli Gwiezdnych Wojen nie lubicie, to tym bardziej. Bo możecie się dowiedzieć, dlaczego na przykład Darth Vader nosi nocnik na głowie, co w filmie robi Indiana Jones w błocie i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście polecam naprawdę Ormando, nieważne czy wrzucicie to na TikToka, czy na YouTubie, Ormando daje radę wszędzie. No i tak mi zostało, jeszcze wracając do tematu, że ta Zaginiona takie na mnie wywarła wrażenie, też sam sposób, jak ten film jest zrobiony, bo to nie chcę zdradzać nikomu, bo to jest rzeczywiście bardzo dobre kino. No, oczywiście Bill Pullman, niesamowita muzyka, nomen omen wspomnianego wcześniej Angelo Badalamentiego, ale tam też przecież i Lou Reed, i David Bowie, rzeczywiście dobór tych aktorów. W epizodzie pojawia się Richard Pryor, już wtedy na wózku inwalidzkim, także rzeczywiście super. Ja bym miał powiedzieć i mówię, wiem, że wiele osób się nie zgodzi, to powie nie, Mulholland Drive rządzi. Dla mnie, mimo że Mulholland Drive to jest świetna produkcja, ale najlepsza jest jak najbardziej Zaginiona autostrada. I wówczas uwierzę na etapie wyprzedaży DVD. Widzisz, ja akurat jestem w tę drugą stronę. Dodatek do pytania o włoskich twórcach. Twój ulubiony film Dario Argento. Najgorszy nie pytam, bo wiadomo, że Dracula 3D. Najlepszy nie pamiętam w tym momencie, wiesz? Powiem Ci, aczkolwiek czekaj, sekundkę, sobie wejdę sobie w katalog recenzji na komputerze i już Ci powiem, bo tam akurat jak robię recenzję, to sobie przy okazji zapisuję jakie mam oceny. Dario Argento, proszę bardzo. Już tutaj patrzę, czyli coś powiedzmy, ok, mam siódemeczki, czy jest jakaś 8? Nie ma chyba 8. Nie ma, czyli tak, w tym momencie mówię Ci, które filmy dostały 7 na 10 ode mnie, czyli najwyższą Głęboka Czerwień, Inferno, Kot o 9 ogonach, a także Odgłosy i Tenebrae. I Ptak o kryształowym upierzeniu. Te wszystkie i powiem w ten sposób, że tą produkcją chyba, którą bym powiedział, ok, moją ulubiona to byłoby właśnie Ptak o kryształowym upierzeniu, bo chyba to był pierwszy film Dario Argento, z którym się spotkałem i mi tak uderzyło w twarz, że mówię, proszę bardzo, coś takiego można zrobić tak pięknie i to było coś innego, inna forma, inny rodzaj robienia tych filmów i rzeczywiście musiałem powiedzieć, że ta produkcja chyba najbardziej mi zapadła w pamięć. Lulu, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Pytanie od Jurka. Marcin, co sądzisz o pomyśle odwołania gali wręcz Oscarów z uwagi na pożary? Pomysł się robi popularny w Ameryce. Bzdura. Jak dla mnie to jest totalna bzdura. To znaczy, powiem tak, ja do tych pożarów podchodzę w dwójnasób. No, wypowiem się, bo oczywiście, bo mogę, kto mi zabroni.
Po pierwsze, jeżeli chodzi o sam aspekt ludzki, to jest koszmarna tragedia. Naprawdę to jest, tyle ludzi zginęło, tyle majątków poniszczonych. Zresztą abstrahuję od tego, że tam na przykład, nie wiem, dom Antonego Hopkinsa się spalił. W porządku, no nie trafiło na biednego, wiele rzeczy z tego nie można odkupić. Nie wszystko, bo są pamiątki dzieciństwa i tak dalej, ale to jest naprawdę koszmarna tragedia. To jest po prostu no, coś niesamowitego, do czego teraz dochodzi. Ale też jak dla mnie te pożary to jest śmiech na sali. I już mówię czemu. Nie śmieję się z pożarów, ale jeżeli popatrzycie na filmy dokumentalne, na w ogóle jakieś informacje, na jakieś notki biograficzne, te pożary w Hollywood, w Kalifornii mniej więcej od ponad 100 lat mają miejsce. I z tym ponad 100 lat nic nie było zrobione, wiesz? Ostatnio przeczytałem na przykład, że Tom Hanks kupił sobie dom kilka lat temu i po pierwsze ten dom, czy został kupiony, czy zbudowany, jest ze specjalnej niepalnej cegły, więc on się nie zapali, a po drugie jest on o tyle oddalony od lasu, od powiedzmy jakichś tam drzew i tak dalej, że ogień nie sięgnie jego budynków, a on poza tym jest jakimś specjalnym kątem zbudowany i tak dalej, i tak dalej. Więc ktoś wziął się na zastanowienie, a tutaj mamy ponad 100 lat, żaden burmistrz, żaden prezydent, gubernator, czy ktokolwiek nic z tym nie robią. A jeżeli robią coś, to na pewno niewystarczająco, żeby powiedzieć, o proszę bardzo, zabezpieczyliśmy tutaj i dziękuję bardzo. Wiecie? I to mnie w tym wszystkim najbardziej wkurza, że to jest, bo to jest koszmarna tragedia. My przeżyliśmy co prawda nie pożary w Polsce, no ale przecież powodzie. Przypomnijcie sobie, co było w 97, jeżeli chodzi o Opole i tak dalej. Nie tak dawno mieliśmy kolejne, więc rzeczywiście wiem sam z siebie, że to jest niesamowita sprawa. A przeniesienie gali, no to jest tylko i wyłącznie zabieg marketingowy. To jest tylko i wyłącznie chwyt Matertindody, jak mawia kabaret i nic więcej, bo rzeczywiście to jest bzdura jak na mnie. No w tym momencie już opóźnili nominacje, bo nominacje powinny być ogłoszone najpierw 17, potem 19, teraz jest bodajże chyba 23 czy 4. No zobaczymy jak to będzie, no bo ja bym chciał oczywiście zrobić, cześć Kwan, witam na Instagramie, chciałbym oczywiście zrobić relację na żywo jak zawsze. Giuseppe Tornatore, najlepszy włoski reżyser, that's my opinion, please don't hate me. Że było zabawnie, Giuseppe Tornatore jest odpowiedzialny za jeden z moich ulubionych filmów, powiedzmy, który tam się znalazł w czołowej dziesiątce, czyli Cinema Paradiso. Po prostu uwielbiam. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Tak, Giuseppe Tornatore i on też robił taki film, w którym wystąpił Roman Polański, czyli Czysta formalność. Też świetne kino. Dobra, to w tym momencie zatrzymam się na chwilę, bo muszę odpowiedzieć z innych platform na pytania. Także sekundkę panie i panowie. Teraz na pionowym YouTubie. Już tutaj patrzę co się dzieje. Davidson pisze, że film Pod mocnym aniołem jest mega polski film o alkoholizmie. Wiem, widziałem genialny film. Zresztą niemalże wszystko co Smarzowski robi jest rzeczywiście bardzo dobre. O tutaj Karol właśnie to samo. Purpurowy 7.6 i ostatnio będąc w Empiku kupiłem Istoty Fantastyczne i Boba Marleya One Love. Proszę bardzo. Istoty Fantastyczne, czy to jest to o Harry Potterowego, że tak powiem, uniwersum? Jeżeli tak, to rzeczywiście polecam. Mimo, że ta ostatnia część, gdzie już nie ma Johnny'ego Deppa, jest taka sobie. Patrzę dalej. Dobra, to były wszystkie pytania stąd. Mati Salonu, dzień dobry, jak najbardziej. Na TikToku nie ma pytań, więc możemy przejść z powrotem do YouTube'a. Marcin, czy oglądałeś Krwawy obóz? Warto to obejrzeć, gdyż twórcy Piątku 13 nawiązywali do tego filmu pod względem niektórych morderstw. Wiesz co, Beasley, ja ten film kojarzę, ja go zapewne tak samo między innymi jak Saśki, czy chociażby Lancel, widziałem go w czasie VHS-ów, to było dawno temu i zapewne jakbyś mi teraz zapytał o fabułę, to będzie, ale nie kojarzę, ale domyślam się, że w tym momencie oglądając ten film ponownie, okazałoby się, o tak, przecież popatrzcie, ta scena, więc jak najbardziej. Tak, ten nowy film załatwi wegę, bo ja czytałem w ogóle, że on miał budżetu 13 milionów dolarów, a w Polsce po prostu porażka finansowa. Co prawda jest szansa, że ten film trochę zarobi za granicą, no wiadomo, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania i tak dalej, ale nie ma bata, żeby ten film zarobił 13 milionów dolarów. No chyba, że będzie miał jakiś świetny, niesamowity układ, że zarobi coś na VOD, na VHS-ach, na DVD, Blu-rayasach, to wtedy tak, ale tak to rzeczywiście niekoniecznie. Dobrze, zaraz przejdziemy do kolejnych pytań. Gdzie to tutaj mamy? Zaznaczę, panie i panowie.
Tylko przypomnę, że jeżeli chcesz zostać wspierającym, to bardzo proszę. Tutaj w tym momencie jest u góry Patronite, tu na dole jest YouTube. Można również wspierać poprzez Facebooka. Tam też jest takie same, że tak powiem, są wszędzie rzeczy. Witam Cię bardzo serdecznie, Warta. Więc wystarczy zeskanować kod QR i w tym momencie śmigamy dalej i jest wszystko w porządku. A mi rzeczywiście to się przyda na kolejne rzeczy, na to, żeby ten kanał był powiedzmy zajęciem może za czas jakiś pełnoetatowym. Tak byłoby rzeczywiście super. Patrzę dalej. Szybki Malec pisze, w moim kinie, które jest otwarte około 3 miesięcy, puszczano w ten weekend film Patryka Wegi. Współczuję. Czy recenzja Putina będzie jutro? Powiedziałem to słowo. Nie to, że to jest jakieś coś niedobrego, tylko po prostu wiem, że pewne rzeczy algorytm nie lubi. Zresztą na przykład mogliście zauważyć niedawno, że gdzieś tam powiedzmy od miesiąca, dwóch w recenzjach kultowych horrorów, kiedy już mówię o tym, co powiedzmy, co się leje na ekranie, to najczęściej mówię o tym, że jest czerwony syrop kukurydziany, bo to wiadomo jaka jest sytuacja. Recenzja czy będzie jutro? Nie, jutro nie będzie recenzji. Mam kilka, że tak powiem, zaległości, rzeczy, które muszę zrobić. Powiedzmy 2-3 tygodnie temu wleciały recenzje filmu Nosferatu, a także Baby Girl. I w tym momencie te filmy się bardzo ładnie oglądają, więc musi być następstwo, czyli muszą powstać odcinki, jak te filmy powstawały, bo akurat ludzie chcą, ludzie się domagają, więc to będzie. Kiedy będzie ten film? Zobaczymy. W ogóle jak chcecie, to później mogę Wam podać listę recenzji, które będą się pojawiały w tym miesiącu i w przyszłym, bo tego rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Czy oglądałeś Heretyka? Będzie recenzja, osobiście polecam. Czy to jest ten Lulu, cześć, czy to jest ten film z Hugh Grantem? Tak, to jest ten film z Hugh Grantem, to nie będzie recenzji, gdyż delikatnie mówiąc jestem wielkim antyfanem tegoż aktora. Czy widziałeś, pyta Adalet, czy widziałeś serial Duna Proroctwo, jak oceniam? Nie widziałem serial Duna Proroctwo, nie będę oglądał, jak mówiłem wcześniej, mam wielki problem z serialami. W tym momencie, jeżeli chodzi o takie produkcje, to oglądam, seriale oczywiście, to oglądam taki serial na Amazonie, Cross. Taki policyjny, o detektywie, dosyć w miarę fajny, ale też krótki, bo to tylko i wyłącznie jeden sezon i to wszystko. Nie widziałem i chyba sobie rzeczywiście odpuszczę. Czekam, bo niedługo ma być już, co teraz będzie niedługo? Niedługo będzie kolejny sezon Boysów. Znaczy za czas jaki, ale w lutym już bodajże wchodzi kolejny sezon serialu Reacher, który uwielbiam, a w tym momencie coraz więcej rzeczy były pokazywane, także sobie pewnie to obejrzę. Dune nie, chyba odpuszczę w ogóle. Powinienem dać Wam recenzję serialu A Gdyby, czyli What If. Tego trzeciego sezonu jeszcze nie zrobiłem. Nie zacząłem nawet oglądać Skeleton Crew, czyli Gwiezdnych Wojen. Nie zacząłem oglądać Creature Commandos i tak dalej. Mam bardzo zapóźnione. Czy widziałeś Suburę, film z kina włoskiego? Jeśli tak, to co o nim sądzisz? Suburę, już sobie sprawdzę. Suburę. Możliwe, że widziałem, a możliwe, że nie. Suburra. Jest serial, tutaj się widzę pojawia i jest film z 2015 roku, czyli to o ten chodziło. Stefano Solima. Miejscowy gangster wspierany przez polityków, kościół i lokalnych mafiozów chciałby zmienić mieszczący się niedaleko Rzymu spokojne miasteczko na włoskie Las Vegas. Nie, to nie kojarzę w ogóle takiego filmu. Jaki jest Twój ulubiony film wojenny? Pyta Karol. Mój to Hacksaw Ridge. Wiesz, to byłoby kilka tak naprawdę. To nie ma tak, że jest jeden, który lubię. Bardzo sobie cenię. O, Ormando jest moim najlepszym widzem na TikToku. O, dziękuję bardzo, Ormando. Bardzo na przykład sobie cenię Wielką Ucieczkę. No taka powiedzmy troszeczkę wojna na wesoło, ale jak najbardziej jest to dobry film. Stalag 17. Mocne oczywiście wojenne kino. Byliśmy żołnierzami z Melem Gibsonem i z samym Elliotem, rewelacyjne produkcje. Oczywiście Szeregowiec z Raja, no bo to musi być. Kilka filmów na wesoło, typu Złoto dla zuchwałych z Clintem Eastwoodem, Telly Savalasem oraz Donaldem Sutherlandem, Wielka Czerwona Jedynka z Lee Marvinem, a także Markiem Hamillem. Więc rzeczywiście tych produkcji jest dużo i kilka rzeczywiście, bo to są różne wojny. Jak nie mam czegoś takiego, że oglądam filmy tylko i wyłącznie, załóżmy, z II wojny światowej, a na przykład z pierwszej nie, albo z koreańskiej 1917. Też świetna produkcja rzeczywiście. Jest dobrze. Na zachodzie bez zmian. Tego rzeczywiście byłoby bardzo, bardzo dużo, także ciężko byłoby mi Oscarze wybrać tę jedną, którą bym tak sobie powiedział, to jest coś pięknego. Czas na coming out. Argento to była moja propozycja, pisze Busy. No i widzisz, i to jest dobre, bo Wy na przykład czasami się pytacie, Marcin, czy omówisz, powiedzmy, uśpiony obóz, czy omówisz uśpiony obóz?
a to wszystko zależy tylko i wyłącznie od was, bo to wy dajecie do kultowych horrorów propozycje, to wy głosujecie i ja zawsze wam mówię, jeżeli chcesz, ażeby na przykład Uśpiony obóz, czy jak na przykład w tym przypadku Argento trafiło i było głosowane, to ciach, dziękuję bardzo, wrzucamy pod głosowanie, jest propozycja i potem udostępniasz ten post swoim kolegom, koleżankom i oni nie tylko po prostu dadzą łapę w górę, że chcą, więc jak najbardziej. No ale to słuchaj, nie jest źle i tak nie jest źle, bo Argento nie był aż tak bardzo zły, jak ja na przykład jest teraz beznadziejny Dzieci Kukurydzy. To jest po prostu bardzo, bardzo zła produkcja. 1, 2, 3 i 8. Czy możesz polecić aktora, aktorów, aktorki, których możesz polecić, a uważam, że nie są szerzej z nami, zapomnieni i niedoceniani? Pewnie, że tak. Ja to staram się bardzo często mówić. Mam takich kilku, których rzeczywiście uwielbiam. Tim Roth, panie i panowie, Steve Buscemi. Uwielbiam ich, naprawdę uwielbiam. Wszystko, we wszystkim nie ma znaczenia, czy to jest powiedzmy komiksowy, czy to jest sci-fi, czy to jest komedia, ale rzeczywiście mają drugie dno i jest fajnie, jest dobrze, jest w porządku i mógłbym oglądać we wszystkim. Chyba już jest teraz znany, mi się wydaje, aczkolwiek kiedy ja się w nim zakochałem, to nie był Arek Jakubik. Uwielbiam Arka Jakubika, po prostu jest niesamowity i rzeczywiście jadłem go z wszystkim. Do tego stopnia się w nim zakochałem, że aż kupiłem bodajże 2 albo 3 płyty jego zespołu Dr. Misio. Muzyka nie dla każdego. Uwierz mi, muzyka nie dla każdego. Rzeczywiście bardzo, bardzo dziwna jest to propozycja, ale to jest rzeczywiście aktor, którego uwielbiam, którego śledzę od dawna. Daj mi jeszcze 2 sekundki, muszę tutaj zastanowić się, kto taki jeszcze właśnie rzeczywiście byłby ciekawym nabytkiem. Jest kilku takich, którzy się nam dziś pojawiali. My kojarzymy ich z ról drugoplanowych, jak mówiłem wcześniej o Tomie Sizemurze, którego wiele osób może kojarzyć, jak mówiłem, z Reliktu, ale też był i przecież w Szeregowcu Ryanie, był i w Gorączce, Osadzonym ze Stallonem, ale to zawsze jakiś taki aktor, który no, jego kariera przez zbyt dużo, troszeczkę zbyt dużo wody się napił i tej wody przez no i troszeczkę mu tam odstrzeliło, więc niekoniecznie to poszło w dobrą stronę, a żałuję, bo rzeczywiście można było to zrobić ciekawiej. Na jaki horror w 2025 roku czekasz? No oczywiście, że to było Nosferatu, film, który bardzo chciałem obejrzeć. No w Polsce ten film wejdzie na VOD 21. Do kin dopiero później, no wiem, że są pokazy przedpremierowe, ja mam to szczęście, że mieszkam w Irlandii i akurat tutaj to było dosyć dużo wcześniej pokazane, że nawet poczyniłem taki materiał o produkcjach, które chcę zobaczyć w 2025 roku, więc to jest to. No niby ma być obecność kolejna, będę chciał zobaczyć, no bo wiadomo, że darzy sentymentem, mimo że już 3. część nie była dobra, będzie naznaczony, czyli Insidious, to również trzeba będzie obejrzeć. Chciałbym zobaczyć w końcu coś oryginalnego, wiesz, no niby teraz ten Krzyk robimy, 7, no to już nie będzie oryginalne, ale coś oryginalnego na zasadzie wymyślamy od nowa postać, dajemy coś innego, coś zabawnego, może byłoby super, ale tak to na Nosferatu bardzo, bardzo czekam. Dużo ludzi, a to odnosi Hollywood, dużo ludzi kupuje dom w tamtych stronach, bo liczy się ładny widok i można się obnosić z bogactwem, a poza tym ubezpieczenie wszystko załatwi, znaczy kto je ma oczywiście. Musi mieć ubezpieczenie, bo to jest, że tak powiem, obligatoryjne, chyba że płacisz za dom gotówką, to jest tak, a w Irlandii wiem, bo akurat jeszcze nie, ale za 20 kilka lat będę współposiadaczem domu, no to nie dostaniesz kredytu, jak nie masz ubezpieczenia. Ostatnio widziałem nawet taki fajny filmik na Nomen Omen TikToku, który dostał dzisiaj bana w Ameryce. Jutro już będzie odbanowany. Odnośnie tego, że Japończycy wymyślili system ochrony, że każdy dom ma, że tak powiem, takie 4 rury, wychodzą spod domu, to jest skomontowane, tam oczywiście leci woda i automatycznie gasi pożar tam w promieniu, umówmy się, teraz nie pamiętam, tam powiedzmy w promieniu 50 metrów od tego domu, więc można jak najbardziej. Galaktyka Grozy to film, do którego efekty robił James Cameron. Film był podróbką Obcego, ale Cameron wykorzystał niektóre pomysły w Obcym 2, a w filmie grał m.in. Englund czy Sid Haig. Proszę bardzo. Czyli domyślam się, że to też było z czasów filmów, które on tam rzeczywiście robił w pewnej bardzo zacnej wytwórni. Oczywiście England, panie i panowie, Robert England, czyli Freddy, późniejszy Krueger. Muszę zobaczyć, wiesz, aż nawet sobie zapiszę. Live. To jest dzisiejszy, dzisiaj jest 11, nie 11, ma być 18 dzisiaj. Sekundkę. Galaktyka Grozy. Ein moment, bo się już bateria mu pada, to niech się ładuje.
Zapamiętam sobie, dziękuję Beasley. O, cześć Paradoks, witam Cię bardzo serdecznie, Ziomala Starnowa. Jaki jest Twój najbardziej oczekiwany film w 2025 roku? Wiesz, to jest kilka takich produkcji, jak już mówiłem wcześniej. Nie ma tak, że jest jedna tylko i wyłącznie i to wszystko. Na nic więcej nie oczekuję. To tutaj sobie tylko tak szybko sprawdzę, bo niby tych filmów jest dużo, ale mnóstwo z nich nie jest potwierdzonych i to mnie chyba najbardziej wkurza w tym wszystkim, że wiesz, niby wiemy, będzie to, ale potem się okazuje, że przeniosą, bo coś, bo tamto, bo był strajk, bo teraz są te pożary. No i zobaczymy, jak to będzie. Tutaj tak patrzę na moją ikonkę, tutaj widzę, że jest między innymi Kapitan Ameryka, jest Brutalista chyba. To byłaby ta produkcja, która jest najbardziej nieoczywista, bo sam film w sobie jest bardzo nieoczywisty, bardzo, bardzo dziwny, bardzo inny. Więc wydaje mi się, że to byłaby taki film, który bym chciał zobaczyć jak najbardziej. Na jaki horror czekasz w 2025? Ja czekam na 28 lat. Później zwiastun jest według mnie najlepszym zwiastunem filmu od lat, pisze Wiktor. No to dopiero co mówiłem. Już wiadomo w tym momencie, że w tym filmie nie wystąpi Cillian Murphy. Jego w tym filmie nie będzie, on będzie dopiero w kolejnych częściach. Elo. Jaki film według Ciebie jest najbardziej patolski, taki jak serbski film? Wiesz co, ja nie uznaję serbskiego za bardzo patolskiego, wbrew pozorom. Akurat tematykę, którą porusza, jest hardkorowa, aczkolwiek według mnie serbski jest dobrym filmem. Jest hardkorowym na pewno ludzka sonoga. No to wiadomo, że to jest bardzo inne niż inne powiedzmy kino. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo dziwny. Bardzo może nie patolski, aczkolwiek takim filmem, który mnie in minus zaskoczył, to jest produkcja Tusk Kevina Smitha, między innymi z Johnny Deppem i patrzcie, teraz mi wypadło, jak się nazywa ten chłopak z Jeepers Creepers. No i za chwilę mi to oczywiście do głowy wróci. Więc rzeczywiście tak to jest. Witam Cię, Dekli, bardzo serdecznie na TikToku. Więc tak to jest. Ja staram się takich filmów nie oglądać, wiesz, Karol. Ogólnie ja nie jestem fanem właśnie produkcji spod znaku serbskiego, ludzkiej stonogi, Terrifiera. To dla mnie jest troszeczkę hardkorowość, wiesz, akurat nie jestem fanem tego, żeby takie rzeczy oglądać. Obejrzę, ale najczęściej jest tak, że obejrzę po prostu raz i to wszystko, dziękuję bardzo i nie chcę tego więcej widzieć, bo dla mnie to jest przeginka. Ja muszę się cieszyć, lubić to, co oglądam, co nie. No, nawet jeżeli to jest to przysłowiowe Dzieci Kukurydzy, gdzie po prostu jest masakra, no to przynajmniej potem mam uciechę robiąc recenzję, bo mogę wyjechać z tym. A tutaj nagle jak oglądasz i wiesz, i powiedzmy, może nie, że zbiera mnie na wymioty, tylko po prostu nie czuję się komfortowo, a wydaje mi się, że ostatnimi czasy, no to widzicie zresztą po mojej twarzy słowo komfortowo to jest chyba klucz, no to jakoś tak nie jestem tak bardzo zainteresowany. Witam Cię, Bobek24, siema zio, fajnie, że jesteś. Akurat Panie i Panowie, w tym momencie gadamy sobie jeszcze, odpowiadam na Wasze pytania i zobaczymy, co zaraz się wykluje. Jerewan już pisze, ja film od Krzemienieckiego, Sorki Wegi widziałem, to mi się Smoleńsk przypomniał, podobna liga filmowa. Ja Smoleńska do dzisiaj nie widziałem i nie mam zamiaru. Nie wiem, Panie i Panowie, czy wiecie, ale Smoleńsk jest to najgorzej oceniany film na IMDb. Gorszego filmu nie ma. No tak to jak rzeczywiście wygląda. No i niech tak rzeczywiście zostanie. Co tutaj się dzieje? Aha, tutaj jest to są takie rzeczy, takie buty. Dobra, w porządeczku. Więc jest ten Masełko. Cześć Masełko, witam Cię bardzo serdecznie. Czy czekasz na serial Welcome to Derry? Oczywiście, że czekam. Bo w ogóle mają być, z tego co pisał reżyser, mają być 3 sezony. Mają być oczywiście mają być umiejscowione w 3 różnych dekadach. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, Skarsgård mówi, że jest tak super, jak tak daje moc. No zobaczymy, co się tutaj będzie działo. No wiadomo, że to jest zrobione na siłę, w takim sensie, że no, na podstawie Kinga to nie może być, bo King tego nie napisał. Aczkolwiek Dzieci Kukurydzy, o której mówiłem już dzisiaj 15 razy, no to jest też na podstawie krótkiej nowelki, na podstawie opowiadania Stephena Kinga i to się bardzo rozmyło. No jestem ciekaw, bo niektóre produkcje pokazują, że można wziąć, ktoś by już pomyślał, zużyty, zjedzony, wypluty pomysł, ale można rzeczywiście z niego coś dobrego, coś ciekawego wymyśleć, więc mam nadzieję, że będzie tak samo i tym razem, że ktoś tam powie, o proszę bardzo, jest dobrze, jest ciekawie, jest po prostu winny, wiesz, że tak jak mówi moja ulubiona posłanka, czyli Renatka Beger, odwrócimy wszystko o 360 stopni i pójdziemy w innym kierunku. Nie no, rzeczywiście mam nadzieję, że coś ciekawego się tutaj urodzi. Co na razie z filmów z serii Dzieci Kukurydzy, czy na razie z filmów serii Dzieci Kukurydzy jest jakiś film, który jesteś w stanie dobrze ocenić oraz który będzie miał bluzganą recenzję? Szybki malec, obejrzałem w tym momencie 9 części, żadna nie ma mojej pozytywnej oceny.
U mnie pozytywna, o co chodzi z pozytywną oceną? Oczywiście skala 1-10. 1 dno, 10 arcydzieło. 1-5 odradzam, 6-10 polecam. Taka jest moja skala. Nie ma. Dzieci kukurydzy nawet nie ma. Pierwsza część nie miała pozytywnej oceny. Żadna jak do tej pory do 9 części nie ma pozytywnej oceny. Czy będzie bluzgana? Najprawdopodobniej 8 część będzie najprawdopodobniej bluzgana, bo tutaj sobie nie mam żadnych. Nie, jest jeden plus, więc zastanowię się, czy jak to było w Misiu, czy te plusy przeważą nad minusami, że tak powiem, ale zobaczymy, może być słabo. Co sądzisz o zakończeniu, pisze Kinga, Mgły z 2007 roku? No oczywiście domyślam się, że chodzi ci o film Franka Darabonda na podstawie nomen Stephena Kinga. Bardzo grube, że powiedzmy dwa pozostałe filmy, czyli Skazani na Shawshank i Zielona Mila to są moje ulubione filmy i tutaj to co zrobili, no to zastanawiałem się jak z tego wyjdą, ale to co zrobił i to co się dzieje potem 5 sekund później to jest takie wielkie orzeszty. Jak oni tak mogli pójść w tym kierunku? Naprawdę świetne zakończenie. Wiesz, czasami jest tak, że reżyser czy tam producent dają nam to, co nie to, czego oczekujemy, tylko to, co powinniśmy dostać, wiesz? Tak na przykład jest w filmie, to jest chyba Buried, Pogrzebany, z Ryanem Reynoldsem. Wydaje mi się, scena jest taka, cały film się dzieje, on jest zakopany w trumnie, ma tylko i wyłącznie chyba latarkę, czy tam zapalniczkę i telefon komórkowy i nic więcej. Świetna sprawa. Tak samo jest w efekcie Motyla. W tej pierwszej części, tam są dwie wersje. Jest wersja reżyserska i wersja producencka. No, jedna jest dobra, druga jest taka do zapomnienia. Więc rzeczywiście, ale to zakończenie po prostu naprawdę zrywa papę z dachu. Trafiłeś, bo uśpiony obóz od dawna próbuje przepchnąć. No widzisz, więc jakoś tak jest. Więc w tym momencie nie ma problemu. Teraz omawiam Dzieci kukurydzy, później wybraliście, że będzie... Co wybraliście, że będzie? Kurczaki, no coś tam było. Słuchajcie, aż muszę nawet sprawdzić, bo wiem, że coś już jest wybrane po Dzieciach kukurydzy, że będzie oglądane. Ring? Nie ring. Sekundkę sobie przewijam tutaj sobie Facebooka, żeby dotrzeć do tego wpisu, do tego postu, gdzie wrzucam tę informację. A że ja tak wrzucam około 5. Cmentarz dla zwierząt. Tak, Cmentarz dla zwierząt. Co dzisiaj w ogóle Stephen King bardzo jest tematyczny, no ale niech tak będzie. Więc nie ma problemu. Jaki jest twój ulubiony youtuber filmowy oprócz ciebie? No ja swoim nie jestem ulubiony masełko, ale dziękuję bardzo. Nie mam ulubionego. Mam to chyba jest clue w ogóle dzisiejszego odcinka. Jest wielu. Remus, witam cię bardzo serdecznie na TikToku. Mam kilku, których lubię oglądać, wiesz, których sobie obserwuję. Na przykład Galeria Horroru, lubię oglądać Rafała, lubię oglądać Juliana, czyli Brodacza, Kosmitę. Lubię oglądać, no bo oczywiście musimy tak, ponarzekajmy o filmach, czy chociażby Halfisha, bo to jest rzeczywiście fajna sprawa. To są ludzie, z którymi, że tak powiem sobie, lubię korespondować, rozmawiać i tak dalej, także akurat tak jest. Staram się, właśnie u mnie jest to, że ja recenzje filmowe oglądam dopiero po obejrzeniu filmu oczywiście, ale też po nagraniu swojej recenzji, bo nie chcę się potem sugerować na zasadzie, i ktoś powie, ty, ale co tutaj gada, że dopiero te same słowa Rafał powiedział. Nie mógł powiedzieć, ponieważ te same słowa, ponieważ ja nie oglądam jego recenzji, więc nie chcę się niczym się sugerować, także tak to jest. Ulubionego nie mam, nie oglądam zagranicznych youtuberów, a mógłbym, bo akurat mój angielski na tyle wystarczający jest, że w porządku to by było, chociaż na dobrą sprawę YouTube ma na tak bardzo rozwiniętą sztuczną inteligencję, że gdybym pewnie chciał oglądać po chińsku i wygenerował automatycznie napis, to pewnie by się udało, także jakoś tak to było. Marcinie, co uważasz o nagrodzie Złotych Malin? Czy to fajna, śmieszna nagroda, czy relikt przeszłości, który przestał być zabawny? Nie, no wiesz, to mi się wydaje, że jest w porządku, tym bardziej, że oni w pewien sposób skonstatowali, że nie z wszystkiego można się śmiać, bo pamiętam, kiedy przyznali bodajże Bruce'owi Willisowi nagrodę tam dekady dla najgorszego aktora i okazało się, że on wybierał takie filmy, jakie wybierał, ponieważ no co tu dużo mówić, był chory i potrzebował pieniądzów, no to powiedzieli okej, jak to mówię kabaret, no to soreczki, to my przepraszamy. Nie, no wydaje mi się to sposób na jajo, wiesz, do tego tylko i wyłącznie w ten sposób trzeba podchodzić. Ja pamiętam, że kiedyś, kiedy za film Showgirls Paul Verhoeven dostał nominację, dostał nagrodę, to on był pierwszą osobą, która w ogóle odebrała te maliny, bo te nagrody Złoty Malin, one są jakieś tandetne, to zrobione z plastiku, tam pomalowane, one kosztują chyba $15, czy jakoś tak. Więc on po prostu przyszedł, wziął tą nagrodę i mówi dziękuję bardzo za tą nagrodę,
po prostu to, że przyznaliście mi tą nagrodę, w tym momencie, od tego momentu wiem, jakich filmów mam nie robić. Dziękuję bardzo. No i tam jeszcze oczywiście kilka innych osób odebrało i tylko i wyłącznie tak trzeba to oglądać. Witam Cię, Hanno, cześć, fajnie, że jesteś. Więc no inaczej do tego podejść nie można, one nie są żadnym wyznacznikiem, no wiesz. Ktoś by mógł powiedzieć, ale Oscary przecież są wyznacznikiem. Oscary też nie są wyznacznikiem od połowy lat 90., od kiedy to się zamieszał się Miramax. Także Złote Maliny w porządku, przymrużone oko, do nas puszczone i tak dalej, i tak dalej. Dziś jest 19, no to w porządeczku, pewnie coś źle powiedziałem. Twoja ulubiona lektura szkolna, Masełko pyta. Nie wiem, czy to jest jeszcze lektura, czy nie, ale wtedy była lektura w klasie 7 szkoły podstawowej. Skarb w Srebrnym Jeziorze Karola Maja. I tak się oczywiście zakochałem w Karolu Maje i to powiedzmy ten moje lata naste, czyli tam 13, 14, 15, to uwielbiałem po prostu wszystko Karola Maja czytałem, począwszy od Winnetu, Old Shatterhandzie, Rodrigandów skończywszy. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką poważniejszą literaturę, to lektury, ja od zawsze lubiłem czytać, ale lektury mnie nudziły aż do bodajże albo 3. albo 4. klasy liceum, wiesz? Wtedy, kiedy akurat wskoczyło dwudziestolecie międzywojenne, kiedy wskoczył socrealizm i tak dalej, Chłasko, po prostu Chłasko genialny jak dla mnie, zresztą nie tylko on, bo też i rozmowy z Katem i kilka innych rzeczywiście, do momentu właśnie tego dwudziestolecia międzywojennego, wiesz, Młoda Polska, socrealizm, nudziło mnie. Wtedy, kiedy to już było, rzeczywiście docierało do mnie dużo bardziej. Wiele książek oczywiście później przeczytałem już po czasie, jak na przykład Krzyżaków. Świetna sprawa, naprawdę. Bardzo się dobrze się czyta. To, no, można powiedzieć, kiedyś był pisane, Aleksander Dima pisał książki Płaszcza i Szpady, tutaj mieliśmy Krzyżaków, który po prostu dobry kryminał, więc rzeczywiście. Ale to już trzeba byłoby powiedzieć, z jakiego okresu. Czy to mówimy o podstawówce, to wtedy tak, no pewnie Karol Maj, bo uwielbiałem i kocham go czytać, czy to rzeczywiście późniejsze. Jeżeli tak, no to powiedzmy, żeby nie było znowu, że mam wiele, no powiem tak, Marek Chłasko. Uwielbiam Marka Chłasko i świetna sprawa. Czy jest jakiś gatunek filmowy, którego nie lubisz? Nie jestem wielkim fanem komedii romantycznych. To jest jakiś dla mnie, powiedzmy, taki przeżytek, relikt pewnego okresu. Mówiąc to, oczywiście powiem tak, mam kilka filmów, które bardzo lubię z gatunku komedii romantycznych, jak na przykład Czego pragną kobiety z Helen Hunt i Melem Gibsonem, a także chyba jeden z moich top 20 ulubionych filmów, czyli Masz wiadomość z Meg Ryan oraz Tomem Hanksem. Bardzo rzeczywiście to lubię. No nawet dzisiaj widzieliście, tutaj była ta komedia z Jennifer Aniston. W ogóle Jennifer Aniston, jak tylko mówię, to od razu mi się kojarzy z komedią romantyczną. Też rzeczywiście jest, więc jakbym miał powiedzieć, to nie lubię właśnie tego. No nie lubię tych takich już hardkorowych filmów. Ja no nie wiem, czy one pewnie mają swój podgatunek, ale nie mogę go powiedzieć. Na początku jest tam coś odnośnie torturowanie, a później jest na P takie 4-literowe słowo w filmach dla dorosłych, więc to też nie jest moja para kaloszy, że tak powiem. Aha, światło mi tam miga, widzę. Tutaj gdzieś na dole, dobrze. Okej, w porządku. A tu nikt nie spawa, spokojnie. Więc to też rzeczywiście nie byłaby rzecz, którą bym chciał oglądać codziennie i to naprawdę staram się unikać, bo te właśnie filmy, z poznaku czy to ludzkiej stonogi, czy to powiedzmy serbskiego, takich rzeczy nie oglądam. No może poza serią Piła, aczkolwiek dla mnie Piła jest jeszcze lekka w porównaniu do tego wszystkiego. To jest tak, że na przykład jak powiedzmy oglądam sobie swój, że tak powiem, prywatnie film, to znaczy nie tak, że muszę zrobić recenzję albo coś takiego, to na przykład nie wybieram takich produkcji. Takich rzeczywiście raczej staram się omijać, więc to nie jest to, co ja lubię. Ale pewnie bym powiedział, że tak, no bo dokumentalne lubię, biografie, akcja, komedia, sci-fi, horrory, fantasy, no to rzeczywiście jak najbardziej jest w porządku. No nie. Pewnie komedie romantyczne, a także właśnie takie torture. Dla mnie Barry Patolski jest chyba Cannibal Holocaust albo Cannibal Frack. No widzisz, nawet tych filmów nie widziałem. O tym pierwszym kojarzę, bo tam pamiętam była dosyć konkretna jazda, że tam niby użyto prawdziwych, że tam ludzi, ale to pamiętam. Sekundkę. Już tutaj patrzę. Karol dzisiaj bardzo aktywny, dziękuję bardzo. W ogóle naduście łapę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, będzie mi niezmiernie miło. Jaka jest Twoja ulubiona bądź poprawna, zaadaptowana książka, a która najgorsza? No oczywiście, jeżeli chodzi o adaptację, no to powiem te, które
uwielbiam, no czyli mówiłem już wcześniej, Zielona Mila i Skazanie na Shawshank, mimo że Skazanie na Shawshank to nie jest jedna książka, tylko to jest kilka, z tego co pamiętam, opowiadań, ale to po prostu lubię, uwielbiam. Ubolewam na tym na przykład, że był taki okres, kiedy twórczość Stephena Kinga, a także Deana Kuntza no, miały wielki problem, żeby mieć dobrą adaptację, bo po prostu większość to było albo złe, albo bardzo złe. No ale tak to jak to rzeczywiście jest już zrobione. Ulubiona to byłoby to, ale powiem tak, jest nawet inaczej. No nie zdarza się, albo bardzo, 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 bardzo rzadko się zdarza, żeby film był lepszy niż książka. A akurat mam taką inną książkę, którą uwielbiam, ale film wydaje mi się, że jest jeszcze lepszy. To jest oczywiście mowa o tak to Świętoszek Moliera albo Skąpiec. Patrzcie, teraz mi zapomniałem. Muszę nawet sprawdzić, bo to jest oczywiście z Louis de Finesem. No i patrz, nie piszesz. Albo chyba Skąpiec. Skąpiec. Jest tak Skąpiec, albo jeszcze Świętoszek jest. Się okaże pewnie, że to jest jedna i druga jest w ten sposób. No co mi tu pokazujesz? Nie, no de Finesse. Louis de Finesse. Już tutaj patrzę, zobacz pełną filmografię, sekundeczkę. Nie, tylko i wyłącznie filmy, bo będę widział, jest Skąpiec. Tak, Skąpiec. Chodzi o Skąpca, bo w tym momencie już widzę jak to wygląda. O Harpagonie. No, wiem, że ta twórczość, ta książka Moliera jest genialna. No i to się nie może z tym nie zgodzić, ale po prostu to, co Louis de Finesse wyprawia ze swoją gumową twarzą, to jest po prostu rewelacja, co nie? A najgorsza adaptacja książki, jaką chyba znam, która mi teraz w tym momencie przyjdzie do głowy, także może się zmienić, to mi się wydaje, że to byłoby Hobbit, Bitwa Pięciu Armii. Kiedy przeczytałem Hobbita i uzmysłowiłem sobie, że Bitwa Pięciu Armii w książce to jest bodajże 2 strony, a oni na podstawie tego zrobili cały film, to stwierdziłem, ja cię kręcę, ale po prostu to jest źle zrobione. No wiesz, mógłbym powiedzieć, pójść tam, mógłbym powiedzieć Dzieci Kukurydzy 8. To jest po prostu dno dna, bo rzeczywiście zła ekranizacja, co nie? No ale to umówmy się, ile osób widziało Dzieci Kukurydzy 8, a ile osób widziało Hobbita, Bitwa Pięciu Armii, więc powiedziałem Bitwa Pięciu Armii. A na dodatek pamiętam, jak robiłem recenzję, no i pojechałem ten film dosyć konkretnie, no to się tam ludzie zaczęli burzyć, o czemu, co, gdzie, jak? Ja mówię, no, że w tym filmie nawet nie jest 5 armii, tylko tam jest więcej i tam mi zaczęli, o ja jestem prawdziwym fanem Tolkiena, tam jest 5 armii i zaczyna mi wyliczać. Ktoś inny, ja jestem prawdziwym fanem, więc zaczyna mi wyliczać 5 i to są inne 5, także to wyliczyli w końcu, tam było chyba z 9 armii, czy jakoś tak, także to byłaby zła adaptacja, no ale też z drugiej strony, no to nie był scenariusz, to nie był film Jacksona, to był film oczywiście Guillermo del Toro, ale potem oczywiście czas się zmieniał, studio i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy po ogłoszeniu gatunku Jokera 2 widziałeś, że film może się nie udać? Wiesz, byłem zszokowany, że poszli w stronę musicalu, bo tak na dobrą sprawę, jeżeli no, to był Joker, ja bardziej byłem nastawiony na to, że oni to zrobią w ten sposób, że kiedy będzie Joker i musical, że on będzie chodził na te wizyty, na te psychoterapię do Harley Quinn i powiedzmy te jego, będzie, nie wiem, załóżmy, będzie hipnotyzowany, będzie hipnoza i że on będzie tam, to co się będzie działo, będzie to na zasadzie, wiesz, musicalu. Ale nie spodziewałem się, że to będzie aż tak bardzo, bardzo dziwnie zrobione, co nie? I no, poszli w inną stronę. Już po pierwszym zwiastunie widziałem, że może być ciężko i to jest ogromna porażka. To jest bodajże chyba 240 milionów koszt, budżet filmu. Znaczy, budżet filmu, nie budżet całej produkcji, także grubo. Patrzymy dalej. Szybki Malec 6.9. Według mnie aktualnie seriale, które kontynuują słynne horrory, robią świetną robotę. Na ten przykład Chucky, który jest jedynym z moich ulubionych seriali, oraz Ash kontra Martwe Zło. No i widzisz, Chucky akurat w tym momencie się skończył, bo w 2024 roku się skończył i nie przedłużyli go na kolejny sezon. Aż kontra Martwe Zło też już dawno się skończył, bo to były tylko chyba 3 sezony. Zresztą mam Bruce'a Campbella na Twitterze, na dawniej Twitterze, teraz na Xie. No i też mówi, że bardzo by chciał, żeby coś było jeszcze, bo tam kilka było wątków nieskończonych. Ja nie widziałem całego Aż kontra Martwe Zło, nie widziałem wszystkich odcinków, no ale rzeczywiście byłoby, z tego co pamiętam, było bardzo, bardzo ciekawie. The Monkey też jest oparty na opowiadaniu Stephena Kinga, a film według mnie zapowiada się ciekawie, bo robi go Os Perkins, a producentem jest James Wan. No wiesz, James Wan teraz produkuje mnóstwo rzeczy, przez to, że oni się połączyli z Blumhouse'em i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo.
No ale to może być. No, Perkins, no ja lubię Perkinsa, wiesz, to jest dosyć ciekawy twórca, więc mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Cześć, no witam cię bardzo serdecznie na TikToku i tutaj widzę, że cały czas ludzie dołączają. Bardzo mnie to cieszy. Więc no, tylko wiesz, ja na przykład jak robiłem swój materiał odnośnie tego, jakie filmy oczekuję, to musiałem stworzyć jakiś klucz. Więc stwierdziłem, sprawdzę produkcje, które są już potwierdzone, mają datę premiery, co nie? Zarówno sprawdziłem na Filmwebie, jak i na IMDb. I to było rzeczywiście tych produkcji no niezbyt wiele, co mnie niespecjalnie. A to, że na przykład będzie wtedy, no niestety nieraz wydarzyły się dziwne rzeczy. Teraz mamy na przykład te pożary w Hollywood, gdzie filmy miały przekładane premiery. Mieliśmy nie tak dawno strajk, jeden, drugi, było rzeczywiście wcześniej mieliśmy Pandemicsa i tak dalej. Dużo takich rzeczy może się wydarzyć, dlatego nie ma tak. Kiedyś tak robiłem listę, że 20 filmów i powiedzmy z nich 18 wchodziło o czasie i było w porządku. Teraz rzeczywiście jest dużo ciężej, a tym bardziej, że tyle jest tych platform, że ktoś powie, o proszę bardzo, ten film nie wejdzie tutaj, ale on wskoczy na przykład zamiast do kina, on na przykład wskoczy na Amazona. Albo inaczej, ten nie wejdzie na Amazona, ale on wejdzie na Maxa. Na Maxa w Polsce, na Sky tam gdzieś, Paramount Plus w Irlandii, wiesz, różnie to bywa. Więc nauczyłem się już z pokorą podchodzić do tego, że okej, ja sobie zobaczę. Są produkcje na przykład, o których wam w ogóle nie mówię, bo one są gdzieś tam mało zapowiadane, jak na przykład będę chciał zrobić, bo widziałem wczoraj albo przedwczoraj nowy film od Netflixa, Back in Action z Cameron Diaz i z Jamie Foxxem. Chciałem zobaczyć, bo już widziałem podobne produkcje od nich, to było bodajże chyba Czerwona Nota z Gal Gadot, czy coś podobnego. Był też przecież film z Halle Berry i Markiem Wahlbergiem i kilka innych. Mówię, to nie wyszło. Zobaczmy, jak będzie tym razem. Także, a tym razem było, no zobaczycie, dodatek do komentarza. A teraz jeszcze zaczynam Krzyk serial. No, to ja pamiętam, że pierwszy sezon Krzyku widziałem. Pierwszy sezon Krzyku serialu oczywiście. I już tutaj patrzę. Sekundkę, muszę sobie wlać herbatkę, bo mi się skończyła. Dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani, dzisiaj upijam sobie herbatkę Earl Grey. Więc jeżeli jest tam jakaś firma, która byłaby zainteresowana współpracą, zapraszam. Piszcie na marcinowerecenzje@gmail.com. Jak widzisz przyszłość filmów i seriali superbohaterskich? Uważasz, że nadal będą oglądane, czy uważasz, że ich czas się kończy i czeka je posłucha, zważywszy na poziom niektórych produkcji? W tym momencie rzeczywiście jest bardzo słabo. Zresztą ostatnio DC wbiło szpilę, bo tam było zapytanie do właśnie Jamesa Gunna, czy będzie aż, jeżeli chodzi o DCU, czy będzie tyle samo produkcji co z Marvela, a on mówi nie. U nas żadna produkcja nie dostanie zielonego światła, dopóki nie będzie mieć dobrego scenariusza. Więc tutaj rzeczywiście jest było. Marvel ostatnio dał ciała. Naprawdę, bo jeżeli się, tak naprawdę Jurku, jeżeli popatrzymy tak rzetelnie, po czwartym filmie Avengers na palcach jednej ręki można policzyć dobre produkcje. I to mówię zarówno animacje, filmy, jak i seriale. Bo mieliśmy Sekretną Inwazję z Nickiem Fury w roli głównej. Było taka bzdura, taki bełkot w ogóle, tego się nie dało oglądać. Po co to było? Dostaliśmy trzeciego Ant-Mana, co to było? Czwartego Thora, o ja cię kręcę. Idzie po prostu, cytując kabaret, przestań, bo się spawiuje. Rzeczywiście, no nie ma dobrych, nawet trzeci sezon, a gdyby, nie jest tak ciekawym, jak miałem nadzieję, że rzeczywiście zakończenie będzie. Jest interesujący, ok, ale jest bardzo nierówny, gdzie rzeczywiście przy okazji pierwszego sezonu dawałem 8, a tutaj tak naprawdę chyba dałem 1/7 poszczególnemu odcinkowi, więc rzeczywiście nie jest dobrze. Na pewno muszą coś zmienić, bo samo z siebie, no to nie jest nic intrygującego, wiesz, oglądanie takich rzeczy to już nie jest aż tak ciekawe, aż tak interesujące. Można byłoby zrobić lepsze produkcje, ale no widać, że chyba zapętlili się, bo mieli na początku kilka rzeczy naprzód, potem skoczył, jak mówiłem wcześniej, Pandemics, jeden, drugi strajk i się okazało, że tego nie można zrobić, tego. Trzeba było wypuścić te produkcje, ponieważ były już, jak to zawsze w Hollywood oczywiście, najpierw ustalona data premiery, później rzeczywiście mieliśmy dopiero wymyślanie filmu, kiedy, co, gdzie, jak i kiedy, więc rzeczywiście zapętlili się i albo powinniśmy dostawać filmy z troszeczkę większym odstępem, to znaczy nie to, że dostajemy nagle 3 produkcje wraz i tak musi być, no niekoniecznie. Nie tędy droga. Wydaje mi się, że powinniśmy pójść w stronę tego, że jakość, bo przy okazji pierwszego na przykład Ironmana, czy tam drugiego, może by to jeszcze przeszło, wiesz, ale teraz my już tych filmów widzieliśmy tyle. Cześć Karo, witam cię bardzo serdecznie na TikToku. My tych produkcji już widzieliśmy tyle, że zmienia się naprawdę w miarę z dnia drośnie. Wiesz, z kimś ostatnio pisałem na jednej z platform,
chyba było, albo to było na Xie, albo na Blue Sky, że chyba Jokera pojechałem. I mówi, no gdyby ten film wyszedł 20 lat temu, to by wszyscy pieli z zachwytu. Ja mówię, tak, 20, tak, ale od tej pory my mnóstwo rzeczy widzieliśmy. Ja mówię, gdyby na przykład wziąć te filmy, które mamy, Avengera mówimy, dobra, wziąć 4 części Avengera i pokazać ludziom te filmy w takiej jakości, jak są teraz, powiedzmy ludziom z okresu roku 1910. To przecież to byłby kosmos. Oni by odjechali, oni by nie wiedzieli, co się dzieje. Przypomnę tylko, że kiedy bracia Lumière pokazali film Wjazd pociągu na stację, to ludzie zaczęli uciekać, bo nie wiedzieli, co to jest perspektywa. I myśleli, że ten pociąg wjedzie do kina i że ich rozjedzie, a nie, że po prostu przejedzie ich przed nosem. Więc oczywiście, że tak, od tego wszystkiego to się zmienia. I w miarę jedzenia apetity rośnie, to już w tym momencie nie wystarczy dać nam świetnych efektów specjalnych, mimo że akurat Marvel z tym kuleje, to jest coraz bardziej. Yellow Jacket, daj spokój, Yellow Jacket w Ant-Manie, czy chociażby oko tutaj u Doktora Strange'a. Proszę cię, jak to wygląda. Więc rzeczywiście wydaje mi się, że coś muszą zrobić, muszą poprawić jakość i musi być tego mniej, bo jeżeli weźmiemy teraz pod uwagę właśnie, że Marvel tego tworzy mnóstwo na swoją platformę, czy chociażby różnego rodzaju. Mamy tutaj DC, który próbuje postawić poprzeczkę dużo wyżej, bo chociażby film z Johnsonem nie zrobił dobrej roboty. Shazam 2 też nie był świetny. Aquaman 2 był do obejrzenia i to wszystko. Więc rzeczywiście muszą postawić na jakość, bo pewnego dnia tak samo mam nadzieję, jak to zrobimy z Disneyem, że oni nam znowu dają kolejny film aktorski w swojej wersji animacji. No niedługo będzie Śnieżka, który mam nadzieję, że jak będzie zły, to po prostu damy upust temu i nie to, że pójdziemy się przekonać do kina, jaki jest zły, tylko po prostu będzie to porażka finansowa i kolejna, i kolejna, i kolejna. Bo teraz w tym momencie już, to pisałem ostatnio na Facebooku, kolejne rzeczy oni wrzucają, kolejne jakieś tam pomysły filmowe mają tutaj jakaś zła z tego tutaj w ogóle książę masakrycznie. Także mam nadzieję, że będzie inaczej. Jacyś goście w planach. Tak, Adalet, a nawet w tym momencie mogę Ci powiedzieć, ponieważ o tym wspierającym już mówiłem jakiś czas temu. Otóż już mówię, gdzie tylko znajdę ten post, żeby wiedzieć dokładnie. Gdzie to? Żebym Wam pokazał Wam o kim mowa. Tutaj udostępnię Wam ekran. Mam 2 gości, z którymi jestem wstępnie umówiony, znaczy zgodzili się jak najbardziej, tylko tak naprawdę musimy dograć szczegóły, panie i panowie. Jednym z nich jest Amadeusz Kocan, który jak tutaj widzicie jest na pokazach przedpremierowym swojego nowego filmu Droga donikąd. Amadeusz był już, z tego co pamiętam, u nas na kanale jakiś czas temu, ale umówiliśmy się, bo ja mówię, przyjdź stary, wbijesz, to pogadamy o filmie, zrobimy reklamy i będzie rzeczywiście fajnie ale na razie ten film nie ma polskiej premiery. Kiedy będzie miał, to spotkamy się z Amadeuszem, on jest oczywiście reżyserem tego filmu, a także Karolina Głogowska, panie i panowie, która napisała Szeptankę, książkę horror, thriller właściwie, więc o tej książce powinniśmy sobie pogadać. Karolina już była u nas 2 razy na kanale przy okazji swoich poprzednich książek, więc w tym momencie tych 2 gości mam już potwierdzonych. Kiedy? No to zobaczymy. Zobaczymy tak naprawdę z Amadeuszem, to jest tylko i wyłącznie zależne od tego, czy znajdzie dobrego, ciekawego dystrybutora, bo to musi być ciekawy po prostu, nie musi być nagle największy, może być na przykład, o proszę bardzo, my twój film puścimy na Netflixie czy coś, może być wtedy jak najbardziej będzie, a z Karoliną też czekam właśnie na jej odpowiedź, żeby ustalić dokładną datę, no bo to wiecie, jak autorka pisze książkę, no to w tym momencie jest promocja i tak dalej, więc to jest grubo. Wiem, że Ewelina Kasiuba do nas wróci przy okazji kolejnej książki, no ale to takie było umówione wcześniej. Jeżeli chodzi o kilka innych pozostałych osób, mam jeszcze w planach jak najbardziej, ale to akurat dopóki nie będzie nic dograne, powiem inaczej. Najpierw się o tym dowiedzą wspierający, bo taka jest zasadność, że zawsze im tutaj widzieliście, to jest post 24 grudnia, wy się o tym dowiadujecie miesiąc później, ale tak to jest, że wspierający mają pierwszeństwo, więc jak chcesz, to gdzieś tutaj jest, proszę bardzo, możesz zeskanować się. No ale pewnie będzie też kilku starych, dobrych znajomych, bo też pamiętam, że jeden z twórców musi domknąć swoją trylogię, pojawi się na tym kanale, bo skoro już rozmawialiśmy o najlepszych czy tam najgorszych horrorach, to też powinna być jeszcze trzecia, także zobaczymy, ale będzie rzeczywiście zasyp. Planuję, żeby był jeden twórca, jedno spotkanie przynajmniej miesięcznie. Czy chciałbyś nagrać w przyszłości jakiś wywiad z aktorem z Hollywood? No oczywiście, że tak, masełko. Zresztą no to już jest za mną, bo jakiś czas temu poczyniłem rozmowę, no tak, rozmowę, niech tak będzie, wywiad, oczywiście przez internet z Kenem Carpenterem. Jest to facet, który wystąpił w 3. części filmu Hellraiser.
Także możesz sobie spokojnie znaleźć to na kanale, jest dostępne. Oczywiście rozmowa jest po angielsku, ale są polskie napisy, więc nie ma problemu, chyba że twój angielski jest na tyle dobry i mógłbyś sobie spokojnie. A jeżeli miałbym tak naprawdę powiedzieć w tym momencie potrzebuję Rona Perlmana. Dawaj mi tutaj Rona Perlmana, czyli tak zwanego Hellboya i z nim bardzo chętnie bym sobie pogadał, bo to jest rzeczywiście zacny aktor według mnie. Jurek pyta, jak to jest żyć w Irlandii? Dobrze, jak widzisz życie w tym kraju z perspektywy faceta mieszkającego tam kilkanaście lat. No w Irlandii mieszkam już ponad 20 lat. Różnie, wiesz, jest różnie, bo są jak to mawiają, plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to mawiał Stanisław w Misiu. Na przykład nie tak dawno spadł u nas śnieg. Ktoś powie, no i co z tego? No zima. Jak zima to jest, jak jest zima, to musi być zimno. Tak, tylko że ten kraj nie jest przystosowany do tego i na przykład śnieg, który nam spadł w niedzielę, nie był odśnieżony Nie był odśnieżony. Ponieważ czegoś tutaj takiego jak pługopiaskarka nie ma. Nie uświadczysz. Nie ma czegoś takiego jak nagle, o kurczę, to musimy wyjść na ulicę i je odśnieżyć, albo posypać je solą, albo czymś. Nie ma takiej opcji. Opony to kolejny problem, ponieważ w Irlandii są opony całoroczne, tak naprawdę opony letnie, więc nie da się jeździć. Nie to, że nie zmieniłem. Nie, po prostu nie ma. Nie ma czegoś takiego, bo tutaj zima jest tak powiedzmy raz na 3-4 lata, taka powiedzmy tygodniowa zima. Więc są takie rzeczy. Jest na pewno, żyje się dużo łatwiej, chociażby z tego względu, że wypłaty w pracy masz albo tygodniówki, albo dwutygodniówki. No oczywiście są firmy jak na przykład Lidl czy Aldi, które płacą raz na miesiąc, ale ogólnie w większości firm masz tygodniówkę czy dwutygodniówkę, więc już sama kwestia zaplanowania swojego budżetu jest dużo łatwiejsza, wiesz, bo nie musimy myśleć, o kurczę, dobra, no to teraz mam 1000 euro, 2000 euro na miesiąc i muszę wymyślić, okej, czyli tak, za 3 tygodnie płacę to? No nie, spokojnie, planujesz sobie budżet na 2 tygodnie i dziękuję bardzo, i dasz radę. Więc to jest dużo łatwiej. Też kraj nie jest przesadnie, bym chciał powiedzieć, zbiurokratyzowany, wiesz? Przynajmniej w mieście, w którym ja mieszkam, czyli Clonmel, a to jest bardzo małe miasto, bo to jest około 15, chyba 20 tysięcy ludzi. Jak powiedziałem mojej córce, mówię, Maja, wiesz co? Wiesz, że w Tarnowie, dzielnica, w której mieszkam, czyli Strusina, ma 15 tysięcy ludzi, jest większa niż Clonmel? Nie może być. Ja mówię, no tak to rzeczywiście jest. Mówię, w jednym bloku tam mieszka kilkaset osób. Więc jest dużo łatwiej. Powiedzmy, luźnie się żyje, wiesz, ludzie mają na wszystko czas, to czasami też wkurza, bo jedziesz do szkoły zabić dzieciaki, a to na przykład ktoś jedzie naprzeciwka, 2 auta się mijają, zatrzymają się i co słychać, i sobie gadają, wiesz, a żona co, aha, u lekarza jest, a w porządku, a dzieci co, no widzisz, zęba był wyrwać, no elegancko, proszę bardzo, wygrali mecz w koszykówkę i tak dalej, wiesz, czasami to jest wkurzające, a czasami nie, więc ogólnie wydaje mi się, że jest luźniej. Powiem Ci, ja na przykład tak nieraz patrzę, tak gadam z ludźmi w Polsce, to nie wiem, czy byłbym jeszcze w stanie się przystosować inaczej. Gdybym musiał, bym się przystosował do tego, co jest w Polsce, ale ogólnie pewnie byłoby mi ciężko, bo na przykład znam osoby, które pojechały do Polski, mieszkając w Irlandii tam powiedzmy przez ileś lat, pojechały do Polski i wróciły, bo mówi, stary, no w Polsce się nie da żyć. No, masakra, oprócz tego, że tak Polska jest teraz podzielona przez co się dzieje powiedzmy od dekady przez polityków. Nie interesuje mnie, za którą jesteś partią, po prostu no, podzielona jest Polska, że no nie wiem, czy bym chciał. Tutaj na przykład ja mam totalnie wywalone na politykę. Co prawda biorę udział w wyborach lokalnych tutaj, bo mogę, bo mam rezydentem, jestem, więc ja wychodzę z założenia nic o nas bez nas, więc tak to jest, ale no trochę jest łatwiej. Są pewne rzeczy, oczywiście które no wiesz, no wyniosłem z domu i nie jest mi łatwo pewnych rzeczy przeskoczyć, no ale to już zależy od dnia. Wiesz, jak jedziesz do szkoły, do pracy i się śpieszysz, i ktoś stanie i gada i w porządku, no i musisz kombinować, no to rzeczywiście jest słabo. A jeżeli masz taki dzień, że skończyłeś pracę, po prostu słoneczko świeci, czujesz się świetnie i facet sobie stanął na awaryjnych i gada z kumplem, no to a dobra, dawaj człowieku, jedziesz, bierzesz sobie herbatę, bo zawsze mam herbatę, najczęściej przenosi na termosie, pijesz spokojnie i luzik. A poza tym, co chyba jest najfajniejsze, to mam dużą przewagę nad wami, gdyż rynek irlandzki filmowy jest bardzo, bardzo mały, naprawdę nikły, więc tak naprawdę jeżeli chodzi o aspekt kinowy, dystrybucyjny, nie istnieje. Więc Irlandia jest w pewien sposób podpięta pod Wielką Brytanię i my tutaj dostajemy dużo więcej filmów wcześniej niż dotrą do Polski. Nie będzie chociażby wyznacznikiem Nosferatu, który ja Nosferatu widziałem już dawno temu, a w Polsce on dopiero będzie
W Polsce dopiero będzie za czas jakiś, jeżeli w ogóle ktoś będzie oglądał, bo wcześniej jest na VOD. I tak nawet sobie tak patrzyłem na produkcję, na recenzje, które sobie mam zaplanowane, no to na przykład Wolfman, Wolfmana obejrzałem w piątek i w piątek od razu była recenzja, tak? Ale na przykład Flow, taka animacja, mam tutaj zapisane, że w Polsce będzie premiera 24, czyli w piątek, a ja już obejrzałem Better Man, czyli biografia Robiego Williamsa, obejrzana. Brutalista 31 stycznia w premiera w Polsce, ja już mam obejrzane. Flight Risk 31, tutaj jeszcze akurat nie na przykład. Nosferatu, tutaj mi się z tego co pamiętam, a nawet pewnie mam zapisane kiedy ma być premiera. Tak, Nosferatu premiera ma mieć 21 lutego, a ja już obejrzałem i opublikowałem recenzję 3 stycznia. Więc pod tym względem dużo lepiej mam. Dużo lepiej mam. A to jest akurat rzecz, którą bardzo lubię. No minusem na przykład jest taki też, że nie ma Maxa w Irlandii, tak? Nie ma tej platformy Max, bo rynek irlandzki należy do Sky'a, a akurat Sky ma umowę z Warner Brothers chyba do 2026 roku, więc jeszcze przez jakiś czas tam nie będzie. No zobaczymy, jak ta platforma się będzie rozrastała na całym świecie. Może w końcu kiedyś powiedzą, ok, dobra, no to my zawijamy się i wchodzi Max. Zobaczymy. Masz albo planujesz kupić książkę od twórcy kanału Horror Show.pl o filmach Videonastis, bo ja zamówiłem w dzień premiery i nie żałuję. Ta książka jest w drodze, ale nie do mnie tutaj, tylko do Polski, ponieważ Łukaszu Karasiu, jeżeli oglądasz, czemu tej książki nie można zamówić bezpośrednio do Irlandii? Powiesz mi? Dokładnie, ale ja tak czasami robię, że pewne rzeczy zamawiam, czy na przykład płyty, najczęściej to są płyty właśnie muzyczne z Empiku też. Mogę zamówić do Irlandii, gdy nagle okazuje się, że płyta powiedzmy kosztuje 50 zł, teraz strzelam i dostawa tej płyty kosztuje 50 zł. No to wtedy tak troszkę nie ma sensu, więc wysyłam je pod jeden adres w Polsce, a potem po prostu tam raz na kwartał na przykład mam paczkę. Także jak najbardziej. Może właśnie Łukasz też powinien się pojawić ze swoją książką i też ją zaprezentować na tym kanale. Dajcie znać, czy myślicie, że Łukasz z kanału horrorshow.pl powinien przyjść, pokazać swoją książkę i pogadać. Czego pragną kobiety? Od siebie dodam też Nadchodzi Polis, Aniston i Benem Stillerem. No widzisz, to oczywiście mowa o komediach romantycznych. To są o ekranizacjach gier. W tym roku mają wyjść 4 filmy oparte na grach oraz serial. Rzeczywiście w końcu doczekaliśmy się, że te gry, te filmy oparte na grach są dobre, wiesz? To w końcu nie są w produkcji spod znaku Uwe Bolla. Nawet jest taka lista na tym kanale, właściwie 10 najlepszych adaptacji gier wideo, oczywiście filmowych, i 10 najgorszych. Więc jest ten, no super, wiesz, przede wszystkim cieszę się, że Sonic tak odpalił rewelacyjnie i jest świetny. Zresztą popatrzeć na przykład Super Mario Bros. Też zacna sprawa. D&D też mi się bardzo podoba ta ekranizacja, więc jest tego dużo. No ja jestem za jak najbardziej, wiesz, ja sobie przeczę oczywiście, bo na przykład mówię, że uwielbiam Freddy'ego Krugera i chciałem zobaczyć kolejny film o Freddym Krugerze, po czym zaraz tobie powiem, ale ja bym chciał zobaczyć oryginalny horror, takie coś, wiesz. A dopiero Skruk powiedziałeś, że chcesz kontynuację tego, co nie? Mówię, że chcę nowych twórców, takich jak wiesz, współczesnych Scorsese'ów, De Palmów, Polańskich i innych tam Oliverów Stone'ów, po czym jak najbardziej. Mówię, że kurczę, popatrzcie, robią kolejny film, a ten Scorsese mógłby sobie już dać siana, bo już jest stary i w ogóle, a Ridley Scott to się już skończył na Kill 'Em All i tak dalej, więc jak najbardziej. No, niech tworzą. Ja ogólnie jestem zwolennikiem dobrego kina. Nie ma znaczenia, co to będzie, po prostu byle to było dobre, ciekawe, jeżeli tak będzie, to jestem jak najbardziej, jak to mawiał pewien prezydent, jestem za, a nawet przeciw. Pozdrawiam wszystkich na TikToku. Tutaj widzę, że Remus dołączył. Jest jeszcze kilka innych opcji. Naprawdę dajcie łapy, czy tam serducho, czy co tam się daje na tym TikToku, Instagramie, gdzie tam oglądacie. Będzie mi niezmiernie miło. A poza wiecie, algorytmy lubią te wszystkie rzeczy, jaka jest interakcja widzów z kanałem. Skoro widziałeś już 9 części Dzieci Kukurydzy, to 8 część jest póki co najgorszą z części. Póki co tak jest totalnym beznadzieją. Czy oglądałeś film A Different Man? Czy widziałeś, że Adam Pearson ma tę samą chorobę, co główny bohater Sebastian Stan? A Different Man. Popatrz, już nawet nie widziałem, wiesz? A nawet sprawdzę, co to jest. A Different Man. No i patrz, nie wyskakuje mi. Ginger Dead Man, Better Man, A Man Inside. No nie, musimy sprawdzić. Nie widziałem takiego filmu jeszcze w ogóle. Według mnie Dzieci Kukurydzy to filmy, które ma dobre elementy, m.in. pomysł na film Izaak i Malachiasz, opening w Dinerze, które są super oddzielne, ale nie są dobrze połączone ze sobą. Wiesz co, bo to jest tak naprawdę w wielu produkcjach to jest takie bardzo dziwne
stworzone z tego filmu. Ja mam na przykład odnotowane, jedna czy tam dwie produkcje, dwie sceny są fajne, tak jak mówisz, 2 pomysły, co nie, no to tam mam 8, no to żeby niczego nie spalać, tym, którzy widzieli 8 część Dzieci Kukurydzy, powiem tak, mam nadzieję, że 8 część to jest Genesis. Dobry motyw z policjantem. Ci, którzy widzieli to dokładnie wiedzą, o co chodzi. I mi na przykład taka rzecz mi się podoba, tak? Ale to jest jedna w całym filmie. Czy mam gdzieś tutaj coś wcześniej? Tutaj jest Better Man, nie wiem, czy mam jeszcze właśnie, czy jeszcze mam Dzieci Kukurydzy, Revelations, tak? Na przykład. Bardzo fajny motyw z grą, z konsolą, właśnie z automatem gra The House of the Dead. Czyli ci, którzy widzieli, to jest w porządku, albo motyw dobry z kukurydzą w wannie. Więc są poszczególne rzeczy, które mi się podobają, ale jako całość to rzeczywiście nie działa i to jest trochę tak malec, że nie wiem, czy teraz tak się robi, ale dawniej tak się robiło, że kiedy na przykład był tworzony w Polsce film, to i produkowała go, albo współprodukowała go Telewizja Polska, to oni sobie od razu życzyli, żeby był stworzony też serial. Tak na przykład było z Janosikiem, z Markiem Perepeczko, tak na przykład było stworzone, jeżeli chodzi o tego nieszczęsnego Wiedźmina. I wiesz, serial, świetna sprawa, dobrze zrobione powiedzmy, a film to masz tam, wiesz, wycięty na przykład po 20 minut z 1, 2, 3, 4 odcinka, dajesz to, wrzucasz i z tego nie powstaje nic fajnego, zamiast takich fajnych puzli powstaje ci potwór Frankensteina, wiesz? I to nie pasuje do siebie, to się nie łączy, nie zgrywa i zastanawiasz się, ale po co to jest, co to jest, na cholerę co zrobili. Tak to rzeczywiście jest i tak mi się wydaje właśnie jest przy okazji Dzieci Kukurydzy. Marcin, czy jest jakaś konkretna produkcja, na którą polujesz, a nie masz w kolekcji, która byłaby dopełnieniem twojej kolekcji, albo jakieś szczególnie wydanie czegoś? Wiesz, to dopełnienie kolekcji, no to tak ciężko powiedzieć, bo tego będzie jeszcze bardzo, bardzo dużo, zanim to jeszcze powstanie. Aczkolwiek na przykład dzisiaj, a czemu będzie? Siedziałem sobie na stronie, która się nazywa CEX. Tak jest tytuł, bo oczywiście w Polsce też ta platforma jest, ale bym tu powiedział szybko, jeszcze z moim aparatem na zębach, to brzmiało źle. Chodzi o CEX, prawda? No i tak sobie mówię, klikałem sobie, zaznaczałem sobie serduszka, co tam rzeczywiście potrzebuję. Nawet ostatnio Maja była w tym sklepie i mówi, tato, czy jest coś, co potrzebujesz, nie? Ja mówię, nie, no filmy to mam, to daję spokój, ale jaka chcesz? No to mówię, dobra, no to wiesz co, to ten, może jeżeli jest Terminator Salvation na Blu-rayasie, to bardzo chętnie. No i akurat mi wrzuciła. Lubię sobie dokańczać kolekcję, wiesz? Nawet tak patrzyłem sobie, przeglądałem sobie te produkcje, no mówię, no to zobaczę. I na przykład, załóżmy jest Mission Impossible na Blu-rayasie za Euraka. No ale patrzę Mission Impossible 3, ale nie ma 1, 2. Ja mówię, kurczę, ja już wymieniam, bo to wiadomo, że mam, ale jak już wymieniam, to wolę wymieniać całe, co nie? Więc lubię sobie dokańczać swoje kolekcje, mimo że czasami one nawet nie nadają, bo na przykład brakuje mi, jak mówiłem wcześniej, ostatniego Terminatora, tego Dark Fate, a to kino jest beznadziejne, no ale chcę mieć do kolekcji po prostu, chcę mieć tylko, żeby były rzeczywiście zamknąć. Na przykład mam jeden z moich ulubionych seriali, czyli Teoria Wielkiego Podrywu, The Big Bang Theory. Lubię i na przykład sprawdzałem, że mam tylko i wyłącznie, że tak powiem, 7 sezonów, a jest 12, więc też sobie sprawdzałem, czy są dostępne kolejne 7 sezonów z tego samego wydania, albo czy jest po prostu jedna taka wielka paka z wszystkimi sezonami, z wszystkimi odcinkami. Okazało się, że jest. Kliknąłem, niedostępny. Ja mówię, kurczę. A się okazało, że za 32 euro na Blu-rayasie można kupić całą Teorię Wielkiego Podrywu, wszystkie 12 sezonów. Więc nie ma czegoś takiego, że wiesz, proszę bardzo. Są produkcje, które rzeczywiście bardzo bym chciał i sobie bardzo, bardzo sobie cenię, te, które na przykład mam, jak na przykład chociażby Człowiek z kamerą, Dziki Wiertowa, film z lat 20., bardzo stary, albo na przykład King Konga z 1933 roku, więc to jest fajna sprawa. Nawet ostatnio widziałem King Kong kontra Godzilla. Mówię, proszę bardzo, nie ten nowy, tylko ten stary. Wiesz, gumowe stroje. Mówię, sobie wezmę i sobie obejrzę, kupię, ale był w takiej cenie, że chyba stwierdziłem, nie, jeszcze nie. Aczkolwiek jest zabawnie, bo jak wchodzę właśnie do tego sklepu, czyli CEX, no to jest taki jeden sprzedawca, Damien, pozdrawiam Cię, bo i tak nie oglądasz, ale pozdrawiam Cię. I mówi, Marcin, my za każdym razem jak wchodzisz, to się boimy. Ja mówię, czego się boicie? Boimy się, że Ty przyniesiesz swoją kolekcję i powiesz, ja chcę ją spieniężyć i będziemy musieli zamknąć sklep na jeden dzień, żeby tylko te wszystkie filmy policzyć, skatalogować i powiedzieć Ci, ile możesz dać. Ja mówię, słuchaj, to się nie wydarzy. W każdym razie dużo z takich produkcji, wiesz, u mnie są okresy, że na przykład stwierdzę, no to tym razem chcę sobie dokupić filmy, powiedzmy, Martina Scorsese, no i będę polował na takie, a nie inne produkcje. Czasami jest tak, że kupię sobie film, a potem nagle, proszę bardzo, patrz, wyszło wydanie, tak jak na przykład z Predatorem jest, prawda? Predator mam chyba z 5 albo 6 różnych wydań,
Tak jak zresztą Szymon na przykład z kanału Język Filmu ma tak z Terminatorem, jak mam z Predatorem, że mnóstwo ma różnego rodzaju, bo ja to kolekcjonuję, bo ja lubię, bo to jest rzeczywiście mój konik i jego bardzo uwielbiam. W ogóle nie pokazałem wam, dostałem od Mikołaja Supermana figurkę, taka zapakowana, to można tym razem. Albo Supermana, albo Jokera, bo ta nie pamiętam, która już była, którą dostałem, ale to może pokażę następnym razem. Co sądzisz o zmianie w szkołach i zmniejszeniu liczby lekcji? Uważam, że pani minister dobrze robi. Wiesz co, ciężko mi stwierdzić, bo moje miśki oczywiście siłą rzeczy chodzą do szkoły irlandzkiej i one mają bardzo dużo wolnego. No ale to już akurat tak to jest. Teraz było zasypane to, bo była temperatura -2 i było nieprzejezdne, no to mieli tydzień wolnego w szkole, także super, po prostu rewelacja. Wiesz co, no ja jak chodziłem do szkoły, to mnie czasami wkurzało, to najczęściej było w piątki, akurat jakoś tak mieliśmy, że w piątki chodziliśmy do szkoły na wpół do drugiej, 1:30 na przykład i siedzieliśmy w szkole, to w liceum było, i siedzieliśmy do ostatniej lekcji, czy do 19:15 i to zawsze bardzo wkurzało. Zawsze jednego kolegę, który musiał biec na pociąg, bo akurat miał ostatni pociąg i musiał nim dojeżdżać 45 minut, a jak nie zdążył na pociąg, to musiał czekać godzinę na autobus, który to się wlekł, PKS 1,5 godziny, więc słabo. Wiesz, jest kilka rzeczy, które mi się nie podobają, na przykład stwierdzono, że dzieci nie muszą robić lekcji, dla mnie to jest głupota po prostu totalna, a zmniejszenia liczby lekcji, no o ile wam zmniejszyli? Daj znać, jak to wyglądało wcześniej i wiesz, bo jeżeli na przykład mieliście, no nie wiem, teraz strzelam, 40 godzin tygodniowo i zmniejszyli wam na przykład do 38, no to pewnie da się jakoś przeżyć. Też w zależności od tego, jakie lekcje ucięli, wiesz, czy ucięli wam polski, czy religię, czy ucięli wam historię, czy geografię, czy na przykład wiedzę o społeczeństwie, czy jak tam się to teraz nazywa. Daj znać, jak to wygląda, co wam ucięli, a jak to wygląda. Co uważasz o aktorach, pisze Jurek, aktorach, reżyserach angażujących się politycznie? Chodzi o udzielanie poparcia, mówienie, który kandydat jest dobry, a który zły, czy czasem nie jest to już zbyt nachalne? Wiesz co, ja rozumiem, że rzeczywiście ktoś może powiedzieć, o proszę bardzo, ja jestem za tym, bo podobają mi się jego poglądy, ale to się zgadza. Teraz w tym momencie prezydent elekt, który będzie od jutra zaprzysiężony, powiedział, że w Hollywood będzie miał swoich 3 ambasadorów, oni się zgodzili. To jest Sylvester Stallone. Patrzcie, i wypadło mi 3 aktorów, 3 bardzo znanych aktorów, którzy mają sprawić, że Hollywood wróci do złotej ery i tak dalej, i tak dalej. Jak dla mnie to jest w tym momencie już przesadza, ale to na przykład teraz widziałem Snoop Dogg jakiś czas temu przy okazji poprzedniej kadencji tegoż gentlemana powiedział, że w ogóle kto tam występuje na imprezach jego to jest taki, a nie inny, przy czym okazało się, że przedwczoraj sam wystąpił, także to różnie jest. Nie no, ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, oni mogą stwierdzić, okej, no my mamy głos, tak, my jesteśmy rozpoznawalni, jeżeli taki powiedzmy Stallone, Borys Szyc, czy ktoś inny ci wyskoczy i jest w porządku, Anna, dziękuję bardzo, że jesteś na TikToku i powie, no to my w tym momencie rozpoznajemy tą osobę, tak, no łatwiej jest, gdyby na przykład załóżmy, YouTube, tak? Jeżeli na przykład wyjdzie i Krzysztof Stanowski i powie, ja na przykład popieram tego, ani tego, to więcej osób go usłyszy z racji tego, jaki ma kanał, skąd. Jeżeli wyjdzie Marcin Skruch i powie, a ja popieram tego i tego, tak? No wiadomo, że tak to jest i tak oni są bardziej rozpoznawalni, więc wydaje mi się, że tak, może to być, ale czasami zgadza się, czasami jest przesada, czasami jest zbyt nachalne, wiesz, tak jak były czasy, kiedy Michał Wiśniewski z ich strojem skakiwał niemalże z lodówki, tam z paprykarza szczyńskiego wszędzie. Były takie czasy, kiedy budka suflera wyskakiwała, a były też takie czasy, kiedy w każdym niemalże polskim filmie pojawiał się Pazura, Lubaszenko, Sztur i Katarzyna Figura. Tak to rzeczywiście było. No ale to akurat powinien wypośrodkować. Ja mam też tak, że gdy dana aktorka, dany aktor za długo, zbyt intensywnie, zbyt nachalnie, tak tutaj piszesz, agituje, to ja w tym momencie odstawiam, mówię, o nie. Dziękuję bardzo, jak dla mnie przegięłaś pałę. Nie, dziękuję bardzo, odchodzisz. I to wszystko. Super goście, czekam. No nie ma problemu, jak mówię, jak tylko będę wiedział o kolejnych, bo to też czasami jest tak z gośćmi, że to wy na przykład mówicie, o Marcin, patrzcie, ten youtuber zrobił to i to i to, fajnie, co nie? Na przykład dopiero co mówiłem, że Ormando teraz świetnie sobie radzi z gwiezdnowojennymi shortami. Ormando był już chyba ze 2 razy na naszym kanale, dawno go nie było, może pora zaprosić Ormando i pogadać go o tym. Może ten, może tamten. Jeżeli macie jakieś pomysły, kogo byście chcieli, tylko oczywiście w ramach powiedzmy jakiejś tam przyjętej logiki, bo jeżeli mi tutaj wyjedziecie, ty mówiłeś o książce danego Trejo, dawaj danego Trejo, niech pogadajmy. No, może być różnie z tym wszystkim. Czy będą streamy z ogrywania gier komputerowych? Pyta Masełko. Wiesz co, ja mam problem z czasem, wiesz, bo gier jest mnóstwo. Nawet wam pokazywałem, no nie będę teraz sięgał, ale robiliśmy to dawniej na starym kanale, że co sobotę grywaliśmy tam powiedzmy 3-4 godziny i było pokazywane i to było akurat robione i na YouTubie i na Twitchu.
Teraz jakoś mam właśnie mało czasu, tym bardziej, że ja mówię, mam mnóstwo tych recenzji do nadgonienia. Też w innym kierunku idę, tutaj muszę też, ja mówię, zbudować tę szafkę, zmienić troszkę oświetlenie, tutaj poprzestawiać trochę rzeczy, więc jak już będzie, że tak powiem, wszystko porobione, to zrobię Wam tour de studio, pokażę Wam co i jak, ale na razie nie planuję. Jeżeli sobie myślę, powiem tak, to wszystko jest tak naprawdę, będę brzydki i wulgarny teraz powiem, ale to wszystko się rozbija o kasę, bo pamiętaj, Malec, że ja mam takie dziwne założenie, że ja się nie wypowiadam o filmach, których nie obejrzałem, o płytach, których nie przesłuchałem, o książkach, których nie przeczytałem. Więc dla mnie zrobienie jednej recenzji na kanał, załóżmy, że powiedzmy trwa 12 minut, to jest około 6 godzin, żeby ją zrobić. Bo tak powiedzmy, 2 godziny trzeba przygotować tenże film, trzeba go obejrzeć, potem trzeba przejrzeć jakieś tam powiedzmy informacje. Ja lubię zawsze sprzedawać ciekawostki w trakcie recenzji, tylko nie było, że było, o, podobało mi się to i to i to. Nie, ja lubię na przykład powiedzieć, że o wiesz, a na początku w tę rolę miał się wtedy Johnny Depp, ale potem stało się to i tak dalej, i tak dalej. Więc to trwa 6 godzin. Więc ja to muszę zrobić. Potem oczywiście cenię na YouTube'a, trzeba to zoptymalizować, trzeba rzeczywiście zrobić kilka tych innych rzeczy, ale na przykład gdybym miał możliwość nagrania recenzji i wysłania ją tylko i wyłącznie do mojego montażysty, czyli do Lincolna, to by mi te powiedzmy 3-4 godziny odpadły, tak? No w tym momencie Lincoln montuje dziesiątki, top 10, montuje bluzgane recenzje, bo krótko mówiąc mnie na niego nie stać. Nie stać mi na przykład, żeby powiedzieć, o Lincoln, czy możesz robić na przykład mi, tak jak na przykład w tym tygodniu jest 3 recenzje tygodniowo, czy możesz mi zrobić 3 recenzje tygodniowo, czyli 12 recenzji miesięcznie, czy możesz mi zrobić? No on by pewnie powiedział, tak, dam radę, ogarnę to jakoś, nie ma problemu, no ale ja sam wiem po sobie, więc dopóki ten kanał nie będzie, mówię, będę brzydki, wulgarny, dopóki ten kanał nie będzie zarabiał więcej pieniędzy, żebym mógł powiedzieć, ok, no to dobra, no to mam tutaj. Teraz optymalizacja. Nie muszę na przykład sam robić napisów do filmu, bo mam gościa, który się zajmuje tym i on dostaje X, Y, Z pieniędzy, co nie? I w tym momencie mam gościa od tego, mam gościa od tego. Nie muszę odpisywać na pytanie, bo na przykład mam zrobioną automatyzację, albo na przykład będę odpisywał na pytania, bo dzisiaj zamiast tylko i wyłącznie montować materiały, mogę się skupić na tym, żeby poświęcić 3 godziny na odpowiadanie na pytania i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo chętnie bym porobił te rzeczy, no ale wiesz, wszystko jest od tego, że musi, tak jak zresztą tutaj mówiłem jednokrotnie, włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal musi się zgadzać. Niestety nie jesteśmy kanałem sportowym, żeby powiedzieć, o, mieliśmy przychodu 24 miliony, chociaż bym nie chciał. Aczkolwiek z tego miejsca chciałbym podziękować rzeczywiście wszystkim osobom, które współtworzą ten kanał, bo to nie jestem tylko i wyłącznie ja, panie i panowie, ale jak dobrze wiecie, są tutaj osoby, które Lincoln oczywiście, czyli Krzysiek Macuta, który zajmuje się montażem, przy okazji jest jednym z moderatorów, o dziękuję bardzo, i Krzysiu Lesiu, który założył i prowadzi grupę na Facebooku, a nawet gdzieś to powinienem mieć wrzucone, proszę bardzo, tak, jest grupa Marcinowe Recenzje i to Krzysiu Lesiu ją założył i prowadzi, jest Wiktor, który założył i prowadzi Discord, więc to też jest sprawa, to nie są moje rzeczy, ja tam powiedzmy tylko wrzucam, oczywiście, są chłopaki, którzy są moderatorami, więc ja jestem tylko i wyłącznie piękną twarzą tego kanału, jakkolwiek by to zabawnie nie zabrzmiało, ale rzeczywiście poza, że tak powiem, poza kamerą jest jeszcze kilka innych osób, które to współtworzą. Kreolax Oskar, aha, dziękuję bardzo za Karol dzisiaj, dziękuję bardzo za Instagram. Co do tego śniegu, to przyzwyczajcie się, pamiętam jak przyjechałem do UK 15 lat temu, to też nikt nie miał zimówek. Dziękuję bardzo Masełko za suba, nie miał zimówek i jak śnieg spadł, sparaliżował cały kraj, ale tutaj to jest cały czas, wiesz? Ja pamiętam taką, że tak powiem, współcześnie, była taka zima w 2009 i wiesz, i masakra normalnie i wiesz, rury pozamarzały, bo tutaj nie ma tak jak w Polsce, że kopiesz 1,5 metra w dół, dopiero kładziesz rury, tutaj rury są 30 cm pod ziemią, to wszystko zamarza, co nie? Czy na przykład na standardzie jest, że kiedy przychodzi temperatura 0, no to ty odkręcasz sobie kran, żeby tam powiedzmy woda przynajmniej kapała, żeby ci nie zamarzło, bo inaczej ci zamarznie i dziękuję bardzo. Nawet teraz w trakcie tej zimy przychodzi sąsiad, no miałem pierwszy i jedyny na osiedlu odśnieżony podjazd, odśnieżony chodnik. No wiadomo, w Polsce jak się ktoś przewróci na twoim chodniku, to może cię zaskarżyć, ponieważ to jest twoja. Tutaj w Irlandii czegoś takiego nie ma. No nie ma, mówi, o wider, fajnie, bo to odśnieżyłem sobie i na dodatek jeszcze posypałem solą, miałem sól. On mówi, o w porządku, ty z Polski jest. Ja mówię, tak, no widzę, że sól. No wiesz, nie musisz mi tylko soli, bo w marketach soli już nie było, bo ludzie wykupili.
żeby właśnie odśnieżyć. Mówię, stary, możesz wziąć, masz piaskownicę z tyłu ogródka dla młodego? Mówi, mam, możesz wziąć piasek. Masz kominek? Proszę bardzo, zimny popiół też możesz rozsypać. Nie stopi to ci lodu, ale sprawi, że będzie miał przyszepnąć, nie będzie śnieg. Rzeczywiście fajny, bo ty z Polski jesteś, tak? Ja mówię, no z Polski, więc takich rzeczy. I oni się tutaj nie przyzwyczaili, wiesz, bo też ja w pewien sposób rozumiem, bo jeżeli masz na przykład zimę, powiedzmy raz na 3-4 lata, no to byłoby nielogiczne kupować tam powiedzmy pługopiaskarki za ileś tam set tysięcy powiedzmy euro, utrzymywać ją 3 lata tylko po to, że ci się może przydać, tak? Ale powinny być jakieś inne sposoby na rozwiązanie tych rzeczy, a nie, że nagle stoi policja na środku ulicy, bo ulica wiedzie pod górę i nie można jechać, bo będziesz się ślizgał i tak dalej. No i auta się ślizgają, bo mają letnie opony, bo tutaj innych rzeczywiście nie ma, bo tutaj rzeczywiście w Irlandii dużo bardziej pada. Teraz no na szczęście mam położony światłowód i przynajmniej do mnie, do domu jest dociągany kabel, bo to też jakoś tak jest czasami, że oni mówią, no my mamy światłowód, ale do masztu, a z masztu to jest Wi-Fi. Różnie bywa, ale już też na koniec stycznia już zapowiadają, że w Irlandii znowu spadnie śnieg, także grubo. No ja ci powiem w ten sposób jeszcze, Karol, teraz ostatnie dni są w miarę ciepłe, że tak powiem. Dzisiaj jest chyba 12 stopni i no już chodzimy do pracy. Chodzimy do pracy już od poniedziałku i od poniedziałku jest do 12 stopni. W piątek kończyłem pracę o 13. U mnie w pracy był jeszcze śnieg, na trawie leżał, bo oczywiście były zrzucone, wiesz, odśnieżone. Więc takie były zaspy, że ten śnieg jeszcze przy 12 stopniach utrzymał się przez 5 dni. Więc to ci tutaj będę dużo mówił. No Irlandia, dziwny kraj, ale to akurat w kabarecie tak też było. Czy znasz kanał podcastowy Koszmarne Horrory prowadzony przez Juliana z kanału Brody z Kosmosu? A jeśli tak, to co chciałbyś z Julianem omówić, kiedy jakiś horror na tym kanale? Szybki Malco i Julian tutaj już był na tym kanale. Zresztą pamiętam, jak jeszcze Koszmarne Horrory były częścią kanału Brody z Kosmosu, więc jak najbardziej. Jak sprawdzisz sobie, wejdziesz sobie w listę odtwarzania albo wywiady, albo odcinki na żywo, czy tam co tam w Hormudzie to się nazywa, to jak najbardziej to sobie znajdziesz. Julian był tutaj na kanale, zresztą Julian chyba ze 3 albo 4 razy już był, bo tak naprawdę poza tym z grudnia Julian pojawia się tutaj cyklicznie na tym kanale. Zresztą chyba tak naprawdę oprócz Łukasza Stelmacha i sfilmowanych, to jeżeli chodzi o filmowe kanały, to chyba się pojawił każdy. O, jeszcze nie było jeszcze Kinomaniaka. Na Hard Eyes się wybierasz, nowy slasher twórców Krzyku na Monkey według Kinga. No pewnie, że tak pójdę, jeżeli będą grane, chyba że będą rzeczywiście pokazywane na jakichś platformach streamingowych, to jak najbardziej, ale tak no ja lubię, wiesz, no to co mówimy, jestem pan paradoks, że nie chcę kontynuacji, chcę coś świeżego, ale no zobaczymy. Od twórców, mam nadzieję, że nie będzie reklamowane na zasadzie tak, nowy slasher twórców Krzyku, no Hard Eyes, proszę bardzo, Hard Eyes, wbijajcie i tak dalej, no pewnie tak będzie. Jakie kraje zwiedziłeś do tej pory, odwiedziłeś podczas wakacji, a jakie chciałbyś jeszcze zobaczyć? No to już Ci mówię. Oprócz oczywiście tego, że Irlandia i Irlandia Północna, wbrew pozorom, panie i panowie, mówię to wszystkim, którzy czasami mylą, to są dwa różne kraje, przynajmniej jeszcze póki co, bo może to się zmienić za czas jakiś, ale to zobaczymy, jak będzie w referendum, które jest planowane. Anglia, Walia, oczywiście, niestety przyznaję się bez bicia, nie byłem jeszcze w Szkocji, mimo że mieszkam już 20 ponad lat, a w Walii byłem już kilka razy, bo to przecież byłem i na koncercie Rammsteina i na meczu Polska-Walia. W Anglii też byłem kilka razy i wybieram się jeszcze w tym roku, bo Mikołaj był tak dobry. Mikołaj był tak dobry i akurat sprezentował nam bilety na koncert Godsmacka, a także na koncert Iron Maiden, więc Iron Maiden co prawda w Dublinie, ale Godsmack w Londynie, więc rzeczywiście się wybieram. Co dalej? No oczywiście Francja, Belgia, Portugalia, Hiszpania, Niemcy, Słowacja, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa. Poza Europą, panie i panowie, nie byłem, więc tutaj się nie liczy. No i to by było chyba na tyle. W Skandynawii też niestety nie byłem. Niemcy, mówiłem już o Niemczech, tak? Mówiłem już o Niemczech. Gdzie bym chciał zobaczyć? Wiesz co, planujemy się wybrać do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, ale to naprawdę to czekam, aż Wiktor podrośnie, żeby pamiętał, więc pewnie jeszcze nie ten rok, może 26 albo 27 rok, gdzieś tam, żeby się rzeczywiście wybrać, bo możemy pojechać spokojnie bez wiz. I to bym chciał oczywiście zobaczyć. Jest kilka, no wiadomo, Hollywood, no to musi być siłą rzeczy. Niedawno, 2 lata temu już było blisko, żebym był w Hollywood, ale jakoś się niestety nie udało, nie wydarzyło się, a szkoda, bo mogło być to początek ciekawej historii, panie i panowie. Ale no, chcę pojechać do Szkocji, bo ja uwielbiam ogólnie takie klimaty.
Bardzo lubię wszelkiego rodzaju zamki, budowle i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym też zwiedzić troszeczkę Afrykę, wiesz, Egipt, te klimaty, bo to też rzeczywiście jest fajne, no, część historii, część kultury. Byłoby dobrze. Z Azją może być różnie, mimo że uwielbiam i chciałbym pojechać do Korei, nie do Korei Północnej, a także do Japonii, więc mam nadzieję, że tutaj coś się uda wymyślić. No i Australia, ale znowu Australia tak samo jak Ameryka, to tam nie jedzie się na tydzień czy na dwa, tylko tam trzeba pojechać, żeby troszeczkę dłużej pozwiedzać. To zaprosił Łukasza pogadać o książce. No słuchaj, to zapiszemy tutaj nie tylko Galaktyka Grozy, ale też Łukasz Karaś. Skoro był i gadaliśmy o filmach Giallo, to czemuż by nie? To dobry pomysł zaprosić pana Łukasza, ponownie, facet widać, że żyje tematem i fajnie o tym jest pogadać. Ja najbardziej pewnie, że tak. Twój ulubiony gatunek, rodzaj muzyczny. Wbrew pozorom rock'n'roll. Rock'n'rolla lubię najbardziej, to akurat rock'n'rollem zaraziła mnie moja siostra Halina, za co jej bardzo dziękuję. To był, pamiętam, rok mniej więcej 93, kiedy zacząłem słuchać. Zaczęło się oczywiście delikatnie od Lady Punk, a potem wyszło troszeczkę inne granie, bo potem były i różnego rodzaju dziwne kapele, jak chociażby Red Hot Chili Peppers, też zacna jak najbardziej przez Rammsteina. Ja wiem oczywiście, że mi powie, Rammstein to jest metal, Iron Maiden to jest metal i tak dalej, no ale to powiedzmy, że rock i metal to po prostu bardzo lubię, a jeżeli chodzi o to, który miałbym wybrać, tak, to bym powiedział, że rock'n'roll żyje i to jest jak najbardziej mój ulubiony. Czy czekasz na Frankensteina od Del Toro i Ned Bright od Maggie Gyllenhaal? No, słuchaj, Wiktor, jest na kanale od dawna, to dokładnie wiesz, co myślę na temat Guillermo del Toro, zresztą powiedziałem, że to jest mój ulubiony reżyser, więc tutaj już odpowiedź sama się nałożyła. The Bright od Maggie Gyllenhaal, wiesz, że to jest zaskakujące, bo z tego co pamiętam, to nie jest jej pierwsza produkcja i pewnie, że tak, chcę zobaczyć, bo to może być ciekawe, zresztą z tego co pamiętam, to Christian Bale wygląda dosyć ciekawie w tymże filmie. Kiedy jakiś blog z polowania na filmy? Wiem, że były takie plany, odpuściłeś? Nie. Jest nagrany blog, był z polowania na bazarze, tak, tutaj to się nazywa Car Boot Sale, czyli tam lubię jeździć, tam można pewne fajne rzeczy wyhaczyć, jak na przykład kopię Gwiezdnych Wojen na VHS-ie za $1200. No, zaraz wam pokażę. Sekundkę tylko muszę, a tu już musiał też mówić, słuchajcie, muszę włączyć mikrofon tutaj na chwilę. Okej, już jestem, po prostu musiałem się upewnić, że mój dzieciak śpi. Kiedyś byłem właśnie na Bazar, targ, jak zwał. No i tam byłem oczywiście po filmie i patrzę, mieli coś takiego, panie i panowie. To jest, dla tych, którzy nie wiedzą co to jest VHS, panie i panowie, no to już wam pokazuję. To jest VHS, tak? Tak, czekajcie, żeby było widać. 3 kasety VHS. No i mówię, fajnie to wygląda, nie? Podchodzę do pani, mówię, dzień dobry pani, nie? Powiela to. Ona tak patrzy, mówi 3 po 5, to będzie 15 euro za coś takiego, nie? Tak. Sekundkę. Maćnek, szybciutko, telefonik, Amazon, eBay. Co, że $1200? To wezmę. I się okazało, że takie rzeczy można było kupić. Z tego był nagrany materiał. Niestety Lincoln go jeszcze nie zmontował. I przyznam się bez bicia, nawet nie wiem co jest grane. Tak, miał być jeszcze dodatkowo inny materiał. Odnośnie tego, ja chodzę po sklepach charytatywnych, ale pogoda nie rozpieszcza, bo jak albo jest zimno, to albo jest zimno, albo po prostu pada. A też do sklepów nie ma wejścia, bo to jest na takiej zasadzie, że raz zapytałem pani, czy mogę nagrać, ona musi się skontaktować z centralą. I to proszę skontaktować z centralą. I to było jakiś rok temu czasu i ja cały czas czekam na telefon, żeby mi powiedzieli tak możesz albo nie możesz, więc to będzie najprawdopodobniej na takiej zasadzie, zresztą tutaj widzicie, to widzą najbardziej ci z pionowego YouTube'a, ale tutaj panie i panowie, jak widzicie, jest ładny gimbal, specjalnie na to właśnie był zakupiony, specjalnie do tego celu jest przeznaczony, proszę bardzo, poprawny. I on właśnie po to jest i po to był kupiony, żeby rzeczywiście takie materiały nagrywać. No tylko niestety z tym jest bardzo, bardzo różnie. Odpuściłeś? Nie. To w końcu powstanie. Tak samo ja mam nadzieję, że w końcu powstanie
ta nieszczęsna filmowa Irlandia, ale na to mówię, potrzebuję pogody, potrzebuję jakiegoś tam fajnego momentu, żeby można było zrobić. Dziękuję bardzo. Sylvester Stallone, Mel Gibson i Jon Voight to oni są tymi 3 ambasadorami, których prezydent-elekt wybrał na to, ażeby byli jego ambasadorami nomen omen w Hollywood. Czy twoja rodzina powiedziała twoją pasję filmową, czy ma raczej inne zainteresowania? Córka uwielbia, Maja uwielbia po prostu filmy oglądać, nawet dzisiaj były koleżanki i oglądali sobie Hot Fuzz. Świetna sprawa, także Maja jak najbardziej. Moja małżowinka, no niekoniecznie. Ona obejrzy film, ale ona akurat siedzi w książkach ostatnimi czasy, ale to akurat jest różnie. Także Wiktor, no on jest za mało, ma dopiero 8 lat, także będzie miał 8 lat w przyszłym miesiącu. Także jeszcze jest za mały, żeby powiedzieć, o tak, to jest to, co właśnie on lubi. Polityka nie powinna tak wchodzić do świata filmu, bo ogranicza działalność twórcom, więc mianowanie jakichś specjalnych ambasadorów do Hollywood jest głupotą, jakie mają kompetencje, co mogą realnie go zdziałać. No wiesz, to są znani aktorzy, tylko motyw jest też taki, że ja pamiętam jak przecież Parasite, tak? Dostał Oscara dla najlepszego filmu, no to ten prezydent elekt tam go zjechał. Co? Oscary powinny być przyznawane tylko amerykańskim filmom, to, tamto, siamto i w ogóle. Człowieku, zamknij ryja, ty się nie ogarniasz, to w ogóle po co takie rzeczy mówisz? Nie, dla mnie polityka powinna być rozdzielna i to wszystko i dziękuję bardzo. Sport, kultura, totalnie wiesz. No, wiadomo, że są filmy zaangażowane politycznie, ale no, to jest pewna różnica pomiędzy byciem zaangażowanym politycznie, a no a co tu dużo mówić, a powiedzmy zaangażowaniem polityków w dany motyw. Jak panie i panowie, oczywiście, że tak, przypomnę, że dzisiaj sobie odpowiadam na wasze pytanie, czyli co, gdzie, jak i kiedy, Q&A i tak dalej, i tak dalej. Gdzie to miałem? W tym momencie muszę sobie zobaczyć. Proszę bardzo i dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie pamiętają, to jeżeli jesteś nowy na kanale, to pamiętaj o trylogii prawdziwego kinomaniaka, więc po pierwsze łapa w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek, zawsze wszystko. Jak już mówiłem wcześniej, dużo publikuję, bardzo dużo. A wygląda na to, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy będzie jeszcze więcej. A co będzie, to wam powiem za chwilę, panie i panowie. Gdzie tutaj mamy? Proszę bardzo. Tak. Czy czekasz na nową, nieubraną broń, w której główną rolę gra Liam Neeson? Pyta Wiktor. Jak sprytnie obszedłem algorytm. Nie czekam. Bo wydaje mi się, że akurat Leslie Nielsen był świetny w tejże roli i nie wydaje mi się, żeby było to rewelacyjne. Czy obejrzę? Pewnie tak, ale to wiesz, to będzie... No nie chcę mówić, że będzie obejrzałem, żebyś ty nie musiał na przykład, co nie? Ale to nie jest tak, że jest tak, jutro wychodzi, muszę obejrzeć. No nie, spokojnie. Jeżeli nie obejrzę w dniu premiery, tylko na przykład pół roku później na Netflixie, też mi się nic nie stanie. Czy planujesz, tak jak niektórzy twórcy, uruchomić działalność na portalu typu Buy Me a Coffee? Daje się datki na rzecz twórców kanału w formie kawy, czy na razie tylko Patronite i tyle? Wiesz co, Jurku, Buy Me a Coffee, no to na takiej zasadzie to jak Patronite. Zresztą w każdym odcinku na żywo są, zresztą tutaj jak widzisz Nightbot w miarę często i sukcesywnie działa. Ja akurat mam donate'y. To jest ta sama zasadność, gdzie co nawet muszę znaleźć oczywiście, żeby się pojawiło, ale tutaj widzę, że w tym momencie, o proszę bardzo, jest. Jak widzisz, tutaj jest donate, więc wystarczy na to kliknąć i to jest akurat polska firma, więc spokojnie można chyba tam płacić blikiem i tak dalej. Więc wydaje mi się, że wystarczy. A jeżeli ktoś chce wejść, no wiesz, to tak naprawdę, jeżeli chcesz mnie wesprzeć donatem, to możesz wesprzeć. Tutaj widzisz, że zresztą pojawił się Wiktor. Tutaj, tak, tutaj jest, to jest akurat właśnie donate. I tutaj jest lista. Możesz to zrobić właśnie poprzez donate, możesz to zrobić poprzez Patronite, to już naprawdę co wolisz, jak to wyłącznie tylko i wyłącznie od ciebie zależy. Buy Me a Coffee. Mam założony Buy Me a Coffee na jednej z innych stron, którą współprowadzę. Więc tam to rzeczywiście jakoś jest, aczkolwiek no to już jest różnie. Buy Me a Coffee to jest akurat bardziej międzynarodowe i tak jest rozpoznawalne, ale pewnie summa summarum skończy się na tym, bo planuję pewne przetasowania gdzieś tam powiedzmy w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy, gdzie będę właśnie chciał sprawdzić, jak to działa z tymi wspierającymi, z tym donatem, czy może akurat rzeczywiście Buy Me a Coffee jest ciekawsze, bo może na przykład ma większą gamę możliwości płacenia, może na przykład biorą mniejsze prowizje, może na przykład jest inna opcja, może zamknę na przykład wspieranie na YouTubie, a dać tylko i wyłącznie z Patronite'a, bo Patronite pobiera na przykład tylko 8% prowizji, a YouTube bierze 45% i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy jest rzeczywiście całe mnóstwo. I no ale mówię, to na razie to zostaje. Na razie pierwszą rzeczą jest że tak powiem, skończenie tego studia.
Szafa ma przyjść do 30 stycznia ma być, później powiedzmy domyślmy jakieś 3-4 dni, ażeby zbudować szafę, te wszystkie półki pociąć, powiercić i tak dalej, więc tak będę powiedzmy gdzieś tam w okolicach, też na przykład chcę zmienić troszeczkę sklep, prawda, bo tam w tym momencie jest dużo rzeczy, ale chcę zmienić ilość towaru, chcę akurat dać nowe koszulki, jakieś tam nowe rzeczy. Będzie się działo, jak najbardziej Jurku będę Was informował na bieżąco. Cześć Marcinie, czy lubisz muzykę typu Marilyn Manson? Jego teledyski są też w inscenizacji horrorowej, wrócił po kilku latach przerwy, a nowa płyta jest świetna. Nowego Marilyn Mansona nie słyszałem. Powiem Ci tak, no to zależy, bo na przykład Behemoth też powiedzmy gra muzykę metalową, ale to już dla mnie jest za ciężkie, wiesz? Nie lubię death metalu. Manson są utwory, które oczywiście lubię, jak na przykład A Rock is Dead, czy chociażby jego wersja Sweet Dreams Are Made of This, wersja oczywiście remixu i kilka innych utworów, które sobie lubię, ale nie mogę powiedzieć, że o proszę bardzo, jak najbardziej. Na przykład była kiedyś opcja, żebym pojechał na koncert Ironów i wtedy Iron Maiden było supportowane właśnie przez Mansona i powiedziałem, że nie jadę, bo akurat nie jestem fanem. No ale ja akurat tak, że lubię przesłuchać sobie, wiesz, też na przykład ludzie, pamiętam kiedy był wielka akcja z Popkiem, czy on tam nagrał materiał, co tam robił, to mówię, to jak kurczę sprawdzę, co ten Popek gra, co on śpiewa. No jak przesłuchałem obie te 3-4 piosenki, to stwierdziłem, dobra, dziękuję bardzo, to nie jest moja muzyka. Muszę sprawdzić, bo rzeczywiście nawet ostatnio chyba widziałem jakiś wywiad z Wojciechem Mannem, tam też kilka fajnych, tak, był na kanale Zero jakiś czas temu, tam była taki fajny bodajże 3-godzinna rozmowa Krzysztofa Stanowskiego z Wojciechem Mannem, tam też kilka fajnych tytułów albumów podrzucił, więc pewnie będę musiał przesłuchać. Jeżeli mówi, że Mansonowy jest świetny, no to trzeba będzie sprawdzić, z czym tam wrócił. Jak stanę, to polecam z całego serca, planuję wrócić. No tak, Lancel był w zeszłym roku w Stanach, jeżeli pamięć mnie nie myli. I jakieś relacje z podróży może od czasu do czasu dawać, na przykład z USA, innych państw, chyba że na wakacjach stosujesz zasadę zero telefonów, nagrywania filmów. Wiesz co, nie, akurat był pomysł jak najbardziej, żeby coś takiego zrobić, tylko zawsze coś wypada, wiesz, bo ja te wszystkie rzeczy biorę. Na przykład byliśmy w zeszłym roku w Hiszpanii, byliśmy na Costa del Sol, no i wszystko w porządku i okazało się, że po 2 dniach mnie rozłożyło. Klimatyzacja po prostu była nieregulowalna w pokoju i się rozłożyłem. I zamiast ładnie elegancko wszystko sobie biegać, trenować, chodzić, bo gimbal też był wzięty, bo to jak się złoży, to jest po prostu takie malutkie, powiedzmy coś na kształt telefonu, paczuszka, to niewiele zajmuje, no ale widzisz. Potem się nagle okazuje, aha, dziękuję bardzo, a potem nadrabianie to już nawet nie ma czasu na to, bo kogo interesuje, że ja siądę sobie, nie wiem, w kawiarni, będę, teraz jestem w kawiarni, tutaj piję sobie nie no, to rzeczywiście też bym wolał powiedzieć, proszę bardzo, tak jak już na przykład zrobiliśmy, jesteśmy w Maladze, w Muzeum Pablo Picassa i tak dalej, no ale niestety się nie wyszło. Pomysłów jest dużo, Jurku, gorzej jest z możliwością tego zrobienia. Czy pamiętasz pierwszy film, który obejrzałeś i wywarł na tobie wrażenie, że musiałeś go obejrzeć drugi raz? PS, byłem na Iron Maiden na O2 Arena w Londynie i niezapomniane show, bardzo polecam. No ja byłem też, to też kiedyś nazywało się O2, teraz się nazywa 3 Arena w Dublinie. Widziałem Ironów już chyba 3 albo 4 razy. Także rzeczywiście chyba tylko więcej ich widziałem, tylko Lady Punk widziałem chyba z 20 000 razy, potem Iron Maiden, no widziałem potem jeszcze ze 2 razy widziałem Rammsteina i chyba jeszcze Metallicę widziałem ze 2 albo 3 razy. Więc jak najbardziej. No i T-Love. Pierwszy film, który obejrzałem i wywarł na tobie wrażenie, że musiałem go obejrzeć po raz drugi. Wiesz co, no to ciężko by powiedzieć. Pamiętam pierwszy film, który kojarzę, że widziałem w kinie. To był Morski Diabeł. Film produkcji jugosłowiańskiej. Tak, był kiedyś taki kraj. Człowiek Amfibia. Taki jest oryginalny tytuł. No to ale tu byłem za gówniarem, miałem 5 albo 6 lat. To rzeczywiście było grubo. Ja ogólnie dużo filmów oglądam po raz wtóry. Wiesz, że jeżeli film mnie zaciekawi, to pamiętam kiedyś oglądałem, cześć Alutka, witam Cię bardzo serdecznie na TikToku. Pamiętam, że kiedyś oglądałem jeden z moich ulubionych filmów, czyli Dzień Świstaka. Ja akurat kończyłem go i przyszła moja kobieta z pracy, no to skończył się Dzień Świstaka, no to włączyłem go po raz wtóry, żeby go obejrzeć z komentarzem Harolda Aramisa, czyli z reżyserem. No i ono tam, wiesz, tam sobie robi, czy ta książkę, czy coś. Skończył się film i ja włączyłem go po raz trzeci. Ona mówi, że ty już widziałeś ten film. Ja mówię, tak, ale teraz oglądam z komentarzem Billa Murraya i Andy McDowell, więc rzeczywiście tak to jest. Ostatnimi czasy nie mam zbyt wiele moment czasu, ażeby tak powiedzmy, jak najbardziej ten film mi zrobił wrażenie. Jak jest film, który powiedzmy bardzo mnie zaintryguje i ewentualnie mógł powiedzieć, patrzcie, ale o co chodziło w tej scenie, albo tam, to lubię sobie włączyć, aczkolwiek dawno się to już nie zdarzyło, żebym miał taki film, który powiedzmy obejrzałem i mówię, wow, to jest coś pięknego, to jest po prostu arcydzieło, muszę zobaczyć to po raz 20. Na koncert tego artysty chciałbyś się udać, gdyby była możliwość, dotyczy to artystów działających, żyjących i tych już na emeryturze nieżyjących.
Wiesz co, bardzo żałuję, no ale wiadomo, matura ważniejsza, że nie pojechałem w 97 roku na koncert Michaela Jacksona, bo był na Bemowie, stwierdziłem, ja lubię Michaela Jacksona, stwierdziłem, że matura ważniejsza, a on jeszcze do Polski przyleci nieraz. No niestety bardzo się człowiek pomylił. Aczkolwiek mieliśmy lecieć do O2 w Londynie właśnie, kiedy on te koncerty miał odgrywać, no ale niestety wiadomo jak się zdarzyło, więc niestety nie było takiej możliwości. Bardzo bym chciał zobaczyć AC/DC, wiesz, bo słyszałem, że oni robią świetny show, a w Irlandii nie ma możliwości, bo kiedy Ticketmaster wrzuca bilety, no to oni się wyprzedają w 5 minut. Naprawdę w 5 minut i te bilety nie kosztują powiedzmy po 20-30 euro, tylko po stówce, a potem jak na przykład pamiętam kolega kupił u Konika, to kupił bilet chyba za 600 albo 700 euro i tyle euro za bilet nie dam, także rzeczywiście nie ma takiej opcji. No jak mówiłem, niedługo będziemy oglądać Iron Maiden, będzie co? Będzie Godsmack. Godsmack najprawdopodobniej będzie supportowany przez Drowning Pool, bo są dwie opcje, albo będzie Drowning Pool, albo POD. Wolałbym Drowning Pool, bo POD to tylko znam jedną piosenkę Youth of the Nation, a Drowning Pool no to wiadomo, Let Them Bodies Hit the Floor. To jest rzeczywiście coś świetnego. No jest kilku też, które bym chciał sobie zobaczyć, no Black Sabbath, wiadomo, Stonesów bym zobaczył, no ale to są takie rzeczy, których no albo nie możesz, bo po prostu bilety się wyprzedają w 5 sekund, a najczęściej to jest tak, że tak to wygląda, że na przykład teraz przez powiedzmy ostatnie 2 lata nie było żadnych ciekawych koncertów, gdzie nagle ciach, co niedziela, co ten jakiś koncert. W tym momencie na przykład ostatnio patrzę, Pantera jest Offspring na przykład, jest Red Hot Chili Peppers. Ja mówię, kurczę, Bruce Springsteen. Ja mówię, tyle tych rzeczy jest, człowiek by chciał obejrzeć. Cześć Sylwia, witam Cię bardzo serdecznie, witam chmurkę na Instagramie, no ale akurat jakoś tak nie ma możliwości, żeby to wszystko pogodzić, wiesz, no. Ja w tym momencie już Wam na przykład mówię, że na przykład jedziemy na Ironów, no to nie będzie, wiadomo, i będziemy jechali na Comic Con, też nie będzie odcinka, no bo to normalne. Wiem w tym momencie, że już jest potwierdzone, że będzie w tym roku nowość, że będzie Horror Con w Dublinie i jest potwierdzone, że będzie twórca roli Terrifiera się pojawi, więc pewnie też będziemy. Także to jest. Pamiętam, że kiedyś miałem oryginalną trylogię Star Wars w wersji kinowej, panoramicznej, czyli z napisami VHS, to były czasy. To jest wersja jeszcze przed tymi pierdołami George'a Lucasa, przed tymi zmianami wszystkimi. Także no jest to stara, dobra wersja. Czy przydarzyło Ci się jakaś bardzo nietypowa lub zabawna sytuacja w kinie? A to musiałbyś sprecyzować, o co chodzi, wiesz. To musiałbyś powiedzieć, ale o co chodzi. No w kinie w Tarnowie ja chodziłem, nie w kinie w Lublinie. No to tak często chodziłem, że już miałem swoje miejsce, wiesz. Także pozdrawiam kino Marzenie w Tarnowie, rząd 13, miejsce pierwsze. Do tego stopnia, że jak już przychodziłem na film, to co zawsze miejsce? Ja mówię, tak, to co zawsze. A na co dzisiaj idziemy? Ja mówię, dzisiaj idziemy na Waleczne Serce. Więc to było tak. Nietypowa lub zabawna sytuacja, no to takich rzeczy nie ma. No było na przykład takie sytuacje, jak pracowałem w kinie, kiedy musiałem na przykład film wyświetlić. Pamiętam, że to mieli być Shark Boy and Lava Girl 3D, no i się okazało, że zepsuł się projektor, no i tam trzeba było rzeczywiście kombinować, wezwaliśmy jakiegoś mechanika, speca nie dał rady, musiałem po prostu zejść do ludzi, powiedzieć, bardzo mi przykro ludki, ale film nie pójdzie, musicie albo przyjść jutro, albo na inny film pójść, także tak, ale takich samych nietypowych, zabawnych, no niekoniecznie. Pamiętam, że kiedy byłem w podstawówce jeszcze i jakiś tam film był zagraniczny, był napisy, no to się okazało, cześć mówi, witam Cię bardzo serdecznie, się okazało, że dzieciaki, to było chyba, mieliśmy po 7 czy 8 lat, nie nadążają czytać, no to pani poloniska poszła do kabiny projekcyjnej i zaczęła czytać. I z tego co pamiętam, to wyglądało inaczej, brzmiało to po prostu koszmarnie, po prostu było beznadziejne, no ale to wiadomo, takie rzeczy się mają prawo się przydarzyć. Czy ktoś z Twojej rodziny, tak jak Ty, interesuje się filmami i robieniem filmów, bo chyba ze swoim bratem, jeśli pamiętam dobrze, tworzyłeś trochę amatorskich filmów. Tak, z młodym robiliśmy kilka. On mi pomaga nawet, pojawia się w dobrym filmie o superbohaterze. Niestety, Panie i Panowie, nie możecie go zobaczyć z tego względu, że tam jest użyta muzyka zespołu Queen, piosenka Flash, a wiadomo, że no, kiedy tworzyliśmy te filmy jako amatorzy, no to mogliśmy używać każdą muzykę, no ale potem, jeżeli się okazało już, że jak weszła Polska do Unii Europejskiej, to z amatorów staliśmy się niezależnymi twórcami, już nie można było. U mnie w rodzinie nie, wiesz, co prawda moja mama, z tego co mówiła mi, to lubiła robić sobie jakieś takie teatrzyki, ale ja też zresztą tak naprawdę zaczynałem od tego, że nagrywałem sobie na magnetofon, tak, ludzie, byli takie jak magnetofony kasetowe, nagrywałem sobie, pamiętam, akurat miałem podłączone przez czyncze do telewizora i nagrywałem sobie odcinki Smurfów, po czym tam z jakichś zeszytów wycinałem
wycinałem grzyby, takie wiesz, takie duże, jakieś smerfy małe, robiłem sobie, no i tam gdzieś powiedzmy, tu była deska do prasowania, tutaj gdzieś poustawiałem to i robiłem taki teatrzyk też, więc takie już powiedzmy najwcześniejsze momenty, kiedy człowiek chciał powiedzmy reżyserować, no to tam było 8-9 lat, może troszeczkę później, więc, ale nie, i póki co nie, no mówię, Maja lubi oglądać filmy, aczkolwiek ostatnio obejrzeliśmy coś i mówi, tato, czy możemy nie oglądać horrorów przez jakiś czas? Ja mówię, czemu? Bo się bałam tego filmu, bałam się tej produkcji. Obejrzeliśmy Obecność 2, bo pierwsza tak jak po Karsa, 2 to było, ja mówię, dobrze, to Maja następnym razem obejrzymy komedię, może obejrzymy Blues Brothers, bo tam się pojawia kilku aktorów z filmów Kevin Sam w domu, między innymi John Candy. Mówię, to akurat będzie coś fajnego, inna taka odtrutka dla Ciebie. Marcinie, czy oglądałem wczoraj film potem Skarbiec z Nicolasem Cage'em. Serdecznie Ci polecam, choć podejrzewam, że zapewne już ten film oglądałeś. Skarbiec z Nicolasem Cage'em. Zobaczę, bo to wiesz, ja akurat ostatnimi czasy to tak naprawdę bardziej te filmy kojarzę z tytułów anglojęzycznych. Skarbiec z 2016 roku. Para przeciętnych policjantów postanawia obrabować bankowy skarbiec. Nie widziałem, wiesz? A widzę, że czekaj, jest dostępny na VOD i jest dostępny a to na Cinemanie, to nie mam. Ale to sprawdzę, sobie zapiszę, bo ja akurat dzisiaj sobie zapisuję wiele rzeczy od Was. Cineman, nie, Skarbiec. Co tu mi gra? A to zwiastun się włączył? No nie, zwiastun musi spadać, bo będzie jeszcze prawa autorskie. Zobacz sobie, zniczu. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Ulubiona stacja radiowa polska lub irlandzka. Wiesz co, jeżeli chodzi o irlandzką, to mam tylko jedną stację radiową i to jest lokalna stacja, to się nazywa chyba Tipperary Hospital Radio Station, czy jakoś tak. W każdym razie to jest taka lokalna, bardzo lokalna stacja szpitalna, no i tam puszczają muzykę i akurat jak tak jest, że DJ mają chyba te same klimaty co ja, bo na przykład jak jadę autem, to na przykład odpalają ciach, pach, proszę bardzo, a tutaj leci rock and roll. Innego razu lata 80., wiesz, albo na przykład cały zestaw muzyki funky i tak dalej. Świetnie się dopasowuje do tego, co ja potrzebuję. Więc to sobie bardzo lubię sobie posłuchać. Jeżeli chodzi o lokalną, to na przykład Beat FM to jest jak w Polsce RMF, co nie? Także to w ten sposób. Nie słucham polskiego radia, no wiadomo, musiałem słuchać przez internet, a ogólnie mało radia słucham, bo jak najczęściej to w aucie sobie włączam płyty, tak, taki stary jestem, że mam płyty mnóstwo, albo po prostu biorę na USB-ka sobie zgrywam sobie muzykę i odpalam i rzeczywiście to jest chyba najlepiej. W Polsce jak mieszkałem, to bardzo słuchałem RMF-u, wiesz? Słuchałem bardzo często RMF-u, co sobotę chyba, tak. Martin Jędryk prowadził taką audycję Eurochart Hot 100 i przez 4 godziny od 16 do 20 prezentował 100 najlepszych europejskich utworów z poprzedniego tygodnia. Oczywiście wybiórczo, bo wiedzą, że nie wszystko. To były te czasy, między innymi kiedy Bryan Adams, Rod Stewart i Sting nagrali piosenkę do Trzech Muszkieterów. I to było rzeczywiście wtedy, więc jak najbardziej. Lubiłem słuchać też Radia Max, to było Radio Starnowa i tam akurat co niedzielę, co piątek Łukasz Maciejewski, znany teraz krytyk filmowy, prowadził swoją audycję Kino Max, tam mnóstwo naprawdę biletów wygrałem do kina, mnóstwo różnego rodzaju gadżetów i tak dalej, więc rzeczywiście to było bardzo potrzebne. Teraz najczęściej jak jeżdżę z dzieciakami, to słuchamy Today FM, czyli to taka ogólnokrajowa stacja irlandzka, ale ja wolę wiedzieć wiadomości lokalne na zasadzie, o proszę bardzo, był wypadek na tej, a na tamtej drodze, więc nie jedź tamtędy, bo jest korek, czy coś takiego się wydarzy, więc to różnie Panie i Panowie wygląda. Słuchajcie, czy chcecie wiedzieć, Panie i Panowie, jakie recenzje mam dla Was przygotowane w ciągu najbliższych 2, powiedzmy, miesięcy? Dajcie mi znać, czy akurat macie coś takiego, macie ochotę coś takiego zobaczyć, bo jeżeli tak, to Wam przeczytam, co tutaj się działo, co było obejrzane i co mogę rzeczywiście, co będę chciał Wam pokazać, bo tego jest dosyć sporo. Tego jest rzeczywiście bardzo dużo. Ja tylko przypomnę, że jak lubicie takie live'y, my tu się spotykamy co niedzielę o 20 czasu polskiego. Udostępnij ten live na swoich mediach społecznościowych, niech się niesie, niech algorytm wie, że coś tutaj się dzieje, że coś rzeczywiście śmiga i możemy jak najbardziej. Czy będzie jakiś podcast o filmie Gore? Jestem fanem tej koncepcji. Akurat rzeczywiście ja nie jestem. Już mówię wcześniej, to dla mnie troszkę za grubo, za dużo. Nie ma planów na razie. Prowadziliśmy z Rafałem z Galerii Horroru kiedyś taki podcast Fearcast, tam omawialiśmy różnego rodzaju filmy. Wiadomo, że oczywiście straszaki, więc się działo. Na razie nie ma takiego pomysłu. Wraz z Ormando mieliśmy też coś wymyślić, ale akurat jakoś się nie złożyło, nie zgrało się. Kilka innych koncepcji też tam gdzieś się przewijało, ale nigdy nie może dojść. No, chociażby z racji tego, że ja weekendy mam wolne. Akurat tak pracuję, że weekendy mam wolne, a gro właśnie osób pracuje
pracuję w weekendy, a w tygodniu mają wolne, albo na przykład też jest różnica czasu, wiadomo, że ja jestem godzinę wcześniej, u mnie teraz jest 21:30, w Polsce jest 22:30, więc to akurat jest różnie. Jeżeli chodzi o podcasty, to na razie się nie dzieje nic, poza tym, że te podcasty wrzucane są tam powiedzmy z tygodniowym, dwutygodniowym czasami opóźnieniem na Spotify'a i tam wszędzie, gdzie sobie je słuchacie, ale jako tako samego z siebie brak czasu zniczu, wiesz, brak czasu i możliwość tego wszystkiego ogarnięcia, bo jakbym miał, powiem Ci tak, ja w tym momencie tworzę lub współtworzę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kanałów, na które tworzę lub współtworzę. Dodatkowo na kolejnych 5 kanałach jestem moderatorem i gdzieś tam się pojawiam gościnnie, więc tak naprawdę ciężko powiedzieć. Misio, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Więc dużo jest rzeczy, na które nie mam czasu i które odkładam. Pamiętam nawet, że kiedy robiłem ten materiał dla Łukasza z kanału horrorshow.pl. DOBEK24. 5 złotych. Tak trzymaj. Pozdro. Dziękuję bardzo, Bobek Żółwik, piąteczka dla Ciebie. Jestem Ci bardzo wdzięczny za donate'a. I wracając do tego, co mówiłem, że kiedy bodajże zgłosił się do mnie, czy bym chciał zrobić, ja mówię, pewnie, że tak, jak najbardziej wybieram taki, a nie inny film, no to kiedy się mówi, a to do spokojnie mamy czas, bo to dopiero będę tam gdzieś 2 stycznia publikował, mamy jakieś 3 tygodnie, wiesz, w porządku, nie ma problemu. Marcin, przypominam się, że jeszcze tylko 2 tygodnie. Spokojnie, nie ma problemu. Marcin, przypominam się, że jeszcze spokojnie, wiem, że tydzień nie ma czasu, nie? Marcin, ja bym chciał to jutro opublikować, tak, ups, no w tym momencie, dobra, lecimy spokojnie, no to ciach, nie ma sprawy, bo rzeczywiście tego jest bardzo, bardzo, panie, panowie, bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, jeżeli chodzi o produkcje, które się jeszcze pojawią w tym miesiącu na kanale, no to panie i panowie, pojawi się Flow, czyli ta animacja, bo rzeczywiście bardzo, bardzo lubię. Będzie Betterman odnośnie biografii Robiego Williamsa, bo obejrzałem już, jak najbardziej jestem zadowolony. Brutalist, no bo na ten film oczekuję, bo rzeczywiście tak musi być. Nie wiem, czy się pojawi Flight Risk, bo to jest akurat film, który może niekoniecznie być w kinach, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie. Dodatkowo, panie i panowie, jest mnóstwo rzeczy, które mam już obejrzane, a jeszcze nie opublikowane. Przepraszam bardzo. Między innymi jest to film Top Secret sprzed wielu, wielu lat, ściśle tajne, z Valem Kilmerem. Dobra parodia, więc to się pojawi. No oczywiście będą Dzieci Kukurydzy, no to standardowo te wszystkie, które znamy, bo to musi być, bo to już jest środowa. Pojawi się najnowszy film Patryka Wegi o tym panu za wschodniej granicy. I to już wam mówię w tym momencie, będzie bluzgana recenzja. Co tutaj mam więcej? Będzie Back in Action, czyli ten nowy film z Cameron Diaz, która wróciła w pewien sposób z aktorskiej emerytury i nam dała tęże produkcję razem z Jamie Foxxem, więc to będzie. Będzie oczywiście 10 najlepszych i najgorszych materiałów. To akurat montażem tego zajmuje się Lincoln. Sekundkę, tutaj sobie wezmę mój kapownik. Więc tego jeszcze jest, panie i panowie. A w dalszej perspektywie też pojawią się takie produkcje jak Sing Street. Może nie kojarzycie, ale coś takiego rzeczywiście jest. Coś takiego akurat rzeczywiście było zrobione, a oglądałem to razem z moją córką. Co tutaj mam jeszcze, żebym mógł wam powiedzieć. W ogóle w jednym filmie Dzieci Kukurydzy pojawia się Eva Mendes. Także to też dosyć zaskakujące, panie i panowie. Nie wiem, czy wrzucę recenzję A Gdyby, czyli What If od Marvela, bo to akurat już troszeczkę za późno i nie wiem, czy mi się jeszcze chce. Resident Evil Vendetta. To jest animacja, panie i panowie. Tak samo jak Resident Evil Dead Island. Możliwe, że będzie bardzo na czasie film, czyli Apprentice, czyli Sebastian Stan jako prezydent-elect, bo to akurat jest ważna sprawa. Są Minionki 4, ale to bardziej mi się wydaje koło w okolicy Minionki 5 będą tak samo jak Axel F. Poczekam aż będzie premiera 5. części, więc może coś takiego wymyślę. Dom w głębi lasu, tak, sprzed wielu, wielu rzeczywiście lat. Oryginalna trylogia, panie i panowie, X-Menów, czyli X-Men 1, 2 i 3. Również będzie najprawdopodobniej trylogia Kryzys na nieskończonych ziemiach. To jest animacja od DC, tam też są 3 części, więc to jest bardzo rzeczywiście inna sprawa. Dokument o Sylwestrze Stallone, nomen pod tytułem Sly. Dokument o jednym z moich ulubionych serialów, czyli o seriali Millennium. Tytuł dokumentu Millennium After the Millennium. Justice League, no to oczywiście mówiłem. Scott Pilgrim vs. The World. To też jest kolejna produkcja, którą bym mógł i wydaje mi się, że to jest na razie tyle. Aczkolwiek
pewnie powinno być więcej i tam jest więcej, ale przynajmniej niech troszeczkę tajemnicy pozostanie na ten temat tego, co się jeszcze, Panie i Panowie, na kanale pojawi w najbliższych miesiącach. Oczywiście o tym pierwsi się dowiedzą o tym wspierający, no ale to jest standardowo. Ja to nie wiem szczerze, jak to jest, że Vega dalej robi te gnioty, że ktoś go finansuje, nawet to nie jest film klasy B. Nie mam pojęcia, wiesz, domyślam się, że on mógł zaciągnąć różnego rodzaju kredyty, czy coś tam pod jakieś, cześć Jola, witam Cię bardzo serdecznie, pod jakieś zyski, które będzie miał z tego wszystkiego, czy tam powiedzmy, nie wiem, ma udziały, no teraz strzelam, ma udziały Warner Brothers i mówi, a jak nie zarobię, to pieniężę te udziały i będziecie mieć, nie mam pojęcia, jak to jest zrobione, aczkolwiek ktoś, kto sponsoruje Vegetę od, no powiedzmy, od Botoxu, od czasu, kiedy był Botox w kinach, no to jest po prostu kompletnym ciężkim idiotą. No ale tak to rzeczywiście jest, tak to rzeczywiście się działo. Panie i Panowie, w przyszłym tygodniu wracamy do, że tak powiem, już do codzienności, będą normalne odcinki. Pomówimy w drugiej części przyszłego odcinka troszkę więcej o Davidzie Lynchu, o dżentelmenie, który odszedł od nas. No niestety chory był na rozedmę płuc, zresztą zrobiłem short na ten temat, tam się można dużo więcej na ten temat dowiedzieć, a także w tygodniu wiadomo, odcinki standardowo, w środę kultowe horrory, w piątek jest nowość. Domyślam się, że w piątek będę chciał wrzucić Wam, Panie i Panowie, tego Robiego Williamsa, bo to jest, wydaje mi się, dziwna produkcja, inna, ale niekoniecznie inny znaczy gorszy. A w tym momencie z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz fajnie, że jesteście i widzimy się pewnie, że tak, za tydzień. Cześć. Pora zakończyć. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. YouTube pionowe, że tak powiem, shortowe, jak to zwał, tak zwał. Fajnie, że jesteście. Widzimy się za tydzień, pewnie, że tak, albo co inaczej. Cześć.